Dzień dobry, witajcie na kanale Audio Video Summit, godzina 20, zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy kolejne wydanie naszej audycji. Audycję mam dzisiaj prowadzić Artur, niestety wydarzenie losowe, ja jestem trochę w zastępstwie, ale też jako współprowadzący, więc jesteście znani na mnie i na mojego gościa. Będziemy kontynuować cykl, który zapoczątkowaliśmy w lutym, rozmów z Gregiem Audio, czyli Grzegorzem Skubiszem, który już przedstawił swoje podejście do audio, jeżeli chodzi o stary sprzęt vintage, głównie klocki Grundiga. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać, bo trochę jestem zestresowany. Mamy dwie osoby na naszym czacie, Damiana i Karola. Mam nadzieję, że jest Was troszeczkę więcej niż te dwie osoby na czacie. Sezon mamy ogórkowy. Artur w międzyczasie kończył swoją książkę, e-booka na temat testów płyt do słuchania, czyli na jakich płytach słuchać muzyki i jak słuchać tej muzyki z tych płyt. Ten e-book pojawi się niedługo tutaj w naszym sklepie, ale myślę, że Artur zrobi osobną audycję na ten temat i zaprezentuje zawartość tego e-booka, spis treści, o tym, co możecie znaleźć, gdzie go nabyć, no i co go skłoniło do tego, żeby coś takiego dla Was napisać. Ja jeszcze zareklamuję coś, co nie podejrzewałem się, że będę reklamował. Jak pamiętacie, naszym gościem kiedyś był Marcin Marcinkiewicz, czyli ton składowy, pogromca mitów audiofilskich, wielki orędownik wyszukiwania wszelkich dziwactw w naszym hobby. Natomiast wspaniały chłopak i ja wtedy powiedziałem, że jeszcze jest szansa, że Marcin się nawróci i będą z niego ludzie, mówiąc ogólnie. Marcin, pozdrawiamy. Natomiast chciałem Was zaprosić do jego podcastu, który niedawno uruchomił. Podcast się nazywa Moc Szczytowa i to są takie luźne rozmowy pomiędzy Robertem a Marcinem, dwóch ludzi z różnych epok, gdzie rozmawiają sobie dość luźno, bez złośliwości audiofilskich na temat rynku audio w Polsce. Ostatni odcinek, czy też pierwszy odcinek, który jest u niego na kanale, dotyczy reaktywacji Unitry. Zapraszam, bo warto spojrzeć na to troszeczkę z innej strony, ze strony człowieka, który nie dorastał na Unitrze, czyli Marcina, jak i Roberta, który na tej Unitrze dorastał. Jest dość ciekawe porównanie, jeżeli chodzi o koszty, czy też ceny tych nowych klocków Unitry. Można zobaczyć, jak oni do tego podchodzą, czyli jak tłumaczą te ceny zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Bardzo miła godzinka do wysłuchania, także polecam. Nie sądziłem, że to zrobię, ale polecam. Wracając do tego, co będzie dzisiaj tematem naszego spotkania, będziemy się zastanawiać, jak ustawić prawidłowo kolumny. Obracamy się w klockach vintage, czyli to będą kolumny vintage'owe, natomiast te rady, które myślę, że Grzesiek nam za chwilkę przedstawi, będą dotyczyły większości ustawień w naszych pokojach, więc warto posłuchać. Grzesiek zaprezentuje to na przykładzie własnego doświadczenia, własnego pokoju odsłuchowego, który jest po prostu zwykłym pokojem w bloku, nie jest to specjalnie zaadaptowany pokój, po prostu zwykły lokum mieszkalne, w którym możemy słuchać dźwięku. To nie przedłużając, Grześku, witam Cię serdecznie w naszej audycji. Witam wszystkich serdecznie w wakacyjny, gorący dzień. Bardzo gorąco, nie wiem jak tam u Was temperaturami, ale tutaj w Krakowie jest bardzo gorąco, w Puławach, dobrze mówię Grześku, jest też chyba gorąco. Tak, no też gorąco, jest duszno, tak gorąco. Ale Grzesiek ma wentylator i tutaj właśnie mi powiedział... Tak, jest tam, tak, sobie ustawiłem specjalnie, żeby audycją, się tutaj nie pocić za bardzo. Świeżości, no a ja cholera nie mam. No ale dobra, jakoś przeżyjemy. Grześku, o czym będziesz dzisiaj mówił? No dzisiaj tak jak tam jest w programie ustalone, że moje doświadczenia w ustawieniu głośników w zwykłych, normalnych mieszkaniach, no wiadomo, że nie wszyscy mają tą swobodę ustawienia sobie tak, jak chcą, ponieważ druga połowa nie pozwala, czy to z estetyki, czy z praktyki, na dowolność. Ja mam taką dowolność, mam jeden pokój, gdzie mogę robić cuda i sobie ustawić tak, jak chcę. I to na tych doświadczeniach w sumie, no, jakie należy unikać pewnych błędów, które
które no jak ktoś nie ma doświadczenia, to akurat może mu się przyda tych parę rad takich, które ja po prostu doświadczyłem przez tyle lat ustawiania i tam zmiany mieszkania i tam później okazało się, że ten sam pokój niby idealnie i tylko starczy zmienić meble i już zaczyna coś nie tak być. Takie proste. Nie jestem jakimś super specjalistą, ale myślę, że komuś mogę coś tam pomóc ze swojego doświadczenia doradzić, jak to mniej więcej powinno wyglądać. No właśnie, powiedz jak to jest, bo na przestrzeni lat miałem bardzo dużo kolumn i znalazłem może 2 albo 3, może 4 broszury producentów, którzy mówią dokładnie, jak ustawić te kolumny. Od takich prostych, mniej więcej trójkąt, jakie powinny być odległości, po bardzo zaawansowane, jakie stopnie powinny być, gdzie powinien dźwięk lecieć za ucho albo się przecinać przed nami. Mało producentów jest takich, którzy jakby dokładnie precyzują, jak te kolumny powinny być ustawione. No tak, nikt praktycznie nie produkuje takich materiałów. Oni generalnie swoje produkty sprawdzają w swoich pomieszczeniach, prawdopodobnie przystosowanych typowo do pomiarów, prawda, czyli bezechowe jakieś te pomieszczenia z mikrofonami i tak dalej, że mogą sobie ustalić pewne parametry katalogowe. My w mieszkaniu generalnie mamy odmienne zupełnie warunki niż oni tam ustawią i nawet to, co oni tam napiszą, to jest tylko dla nas, powiedzmy, dla porównania innych kolumn, że ta efektywność jest 86, tam ta 92, to wiadomo, że trzeba mieć mocniejszy wzmacniacz ewentualnie, ale tak, jeżeli chodzi o samą przestrzeń, ustawienie bazy i tak dalej, no to jest wszystko bardzo dowolne. Niektóre kolumny grają na prosto dobrze, niektóre skierowane na ucho, niektóre daleko od ściany, niektóre blisko. Wszystko zależy od konstrukcji, czyli czy to jest kompakt, czy to jest bass reflex, czy to jest otwór z tyłu, czy jest otwór z przodu. To wszystko ma znaczenie. I nie ma chyba takiego uniwersalnego jakiegoś ustawienia, że ktoś by podał i ustawimy każde kolumny i będzie dobrze. To tak nie działa. Po prostu jedne kolumny grają na podstawach, inne grają na regale lepiej i to jest po prostu, no, trzeba trochę samemu jednak poćwiczyć, trochę włożyć trochę wkładu i sobie samemu dopasować do własnych warunków. A to, co oni tam podają i te badania robią, no to tak, to jest tam powiedzmy tak, żeby można było sobie ogólnie wyszacować, czy mamy wzmacniacz mieć 20-watowy, czy 5-watowy, czy 150-watowy, prawda? A reszta to jest umowna, no. Nic to nam nie daje, takie ogólne tam wyliczenia, jakieś tam można odbicia, ale to wszystko zależy od pokoju. Pokój generalnie nam determinuje wszystko. Pokój i wytłumienie własnego pokoju, czyli ustawienie mebli, jakie te meble, czy to są meble gładkie i twarde, czy są to gąbczaste, duże kanapy, prawda, to wszystko ma wpływ. Dobrze, to bo jest inne pochłanianie, inne rozproszenie, prawda, i to wszystko ważne, co mamy na oknach, jakie mamy zasłony, czy je mamy, czy ich nie mamy, jakie mamy żaluzje, czy płaskie, czy te skrzydełkowe. To ja już to doświadczyłem i to wpływa. Jakie mamy pokoje, stare pokoje, na przykład w starych blokach, niektóre tak zwane robione kanty na butelkę, nie? Na winówkę. I to jest ciekawe, że to też ma wpływ. Bo ja taki sam pokój miałem już kanciasty i to jednak powodowało pewną jednak te zaokrąglane rogi mają coś w sobie, że jest dźwięk lepszy. Ale już nikt tego nie będzie zmieniał, jak już mieszkanie zmienisz, no to nikt nie będzie robił tutaj, jak to się mówi, zaokrąglania rogów, prawda? No ale takie rzeczy właśnie z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, co ma znaczenie, a co nie ma. Oczywiście moim zdaniem, nie? Bo to wiadomo, że nie prowadzę tu jakichś specjalnych badań, ani jakichś specjalnych pomiarów, tylko to, co usłyszę. Nie? Ten sam system w innym pokoju będzie grał inaczej niż w tym takim samym, ale inaczej umeblowanym, o tak powiem. Dobrze, Grzesiek, przejdziemy za chwilkę do prezentacji i będziemy już tutaj szczegółowo zagłębiać się w to, o czym mówiłeś przed sekundą. Natomiast mnie zawsze śmieszyło to, że czytam, że odsuń kolumny 1,5 metra od ściany tylnej. Patrzę na ten swój pokój, jeszcze nie miałem swojego, tylko w starym mieszkaniu,
Patrzę, myślę, no 1,5 metra jak ja odsunę, no rozwód gwarantowany, no przecież nie ma opcji, no przecież jak, no nie da się, tak. po prostu się nie da, więc tutaj trzeba już zawsze znaleźć jakiś złoty środek. Przejdźmy do prezentacji. Oczywiście to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, czyli rozmawiamy tutaj o Twoim pokoju, o Twoich doświadczeniach, każdy musi oczywiście w swoim własnym gniazdku znaleźć idealne, optymalne rozwiązanie. Pytanie na dzisiaj, czy wiesz, jak ustawić kolumny w swoim pokoju odsłuchowym? Dlatego się spotkaliśmy, a potem spróbujemy jeszcze odpowiedzieć na pytania, czyli te rzeczy, które pojawiły się na tych naszych wcześniejszych spotkaniach, a nie było czasu, żeby na nie odpowiedzieć. Grzesiek, czy ja Ci muszę przedstawiać tutaj naszym widzom? Chyba nie, no ale powiedzmy te 2 słowa o Tobie. Meloman, miłośnik muzyki live. Muzyki live, to możesz rozwinąć, bo to mnie zaciekawia. Znaczy, no live, ja generalnie pracuję w branży filmowej, więc praktycznie co sobota, co niedziela to jestem na, jak to się mówi, na innej imprezie i ten live słychać, no różnej jakości, lepszy, gorszy, ale jest po prostu kontakt no, z żywą muzyką, no taką nie tylko jak to się mówi, w domowym zaciszu. I przez to, no wiadomo, że to koncerty jakieś i zwykłe, i weselne, no różne rzeczy się robi, prawda? Jak to w tej branży. Jakie zlecenie, taka robota. No i to jest właśnie ten live, nie? Czyli tak imprezowy. można powiedzieć, że kontakt z normalnymi ludźmi, z muzykami i tak, i powiedzmy z różnych kategorii, disco polo i z poważnej, i z jakichś tam zupełnie innych dziedzin, prawda, muzycznych. Ale no tak, to no wiadomo, że to jest kontakt z muzyką na żywo. No. Specjalista audio vintage, to wiemy, od 30 lat zajmuje się klockami vintage, tropiciel Tak, od dawna, bardzo dawno, tak. Hi-fi. Szybko trafiłem na ten ślad i go kontynuuję. Majsterkowicz, wiadomo, twórca metody GAT, czyli Greg Audio Tuning, jeżeli ktoś nie wie, to jest modyfikacja systemów Grundiga, takie zestrojenie ich, żeby grały cudownie. No i kamperowiec, a tu mamy Skodę bodajże za tobą, to do Skody kamper... Nie, to jest Warszawa. To jest Warszawa, racja, widzisz. To jest cholera. Warszawa, to jest nasza firmowa Warszawa, do pożyczania, jak to się mówi, nie? Do wynajęcia. Aha. I no, zrobiona od podstaw, 0 rdzy, było przy tym roboty, ale no stoi, taka no, inwestycja, wiadomo, że jednym się to podoba, innym się to nie podoba, inni wolą nowoczesne Mercedesy, czy tam jakieś tam inne rzeczy. Ale to wraca moda na te stare samochody również, więc... No wraca, tak, no i przyczepa kampingowa i tam takie inne rzeczy też to. Lubię wypoczywać na łonie natury, a nie w pokojach hotelowych. I prawidłowo. Ja tylko dodam, że nad Krakowem przychodzi jakaś burza, bo mi strasznie grzmi, także jakby nas zerwało, to znaczy, że ja odpadłem, więc Grzesiek będzie musiał sam ciągnąć audycję, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Przejdźmy do naszego sedna, czyli jak ustawić kolumny, zaskakujące obserwacje i porady. Jak ustawić kolumny? Oj, przeleciałem, wracamy. Pokój odsłuchowy prostokątny, nigdy kwadratowy. Czemu? Kwadrat jest najgorszą opcją, ponieważ wszystkie długości są jednakowe, więc wrzucając jakiś dźwięk, we wszystkich punktach będzie ten sam rezonans, czyli będzie podbicie danej częstotliwości, więc dużo trudniej jest taki pokój zaadoptować, żeby nie powielał tej samej częstotliwości. Symetria jest najgorsza chyba w tym wszystkim właśnie, że jest to wszystko symetryczne. Asymetria jest korzystna. Czy w głośnikach, czy właśnie w pokojach, w ustawieniach. Moim zdaniem głośniki zrobione asymetrycznie są zawsze są ciekawsze. I tak samo w pokojach. Dłuższa ściana, krótsza ściana, inne rezonanse i mało nie centralnie, nie po środku, że jak mamy zawsze na dłuższej ścianie, tam zresztą jest następny punkt, tak. Zawsze na dłuższej ścianie, ze względu, że nie róbmy tunelu, bo jak jest tunel, to robi bardziej bas, ma problem z pewnymi rezonansami. Na szerokość lepiej być bliżej i mamy możliwość
jak jesteśmy na szerszej ścianie, przesunięcia pewnego, żeby nie być centralnie. To jest błąd, że ludzie stawiają sobie na środku fotel i kolumny idealnie z lewej strony do, jak to się mówi, ściany 2 metry czy 1,5 i z prawej strony 2 metry. Nie. Zawsze przesuwamy się przynajmniej, żeby tu z tej strony było 1,5 metra, a z drugiej strony 2,5 metra. Wtedy jakby przesuwamy pewne rezonanse tych rogów, prawda, które są. Jest inny rezonans z prawej kolumny, a inny rezonans z lewej. Jeżeli damy po środku, to będą te same rezonanse z jednej i z drugiej i pewna częstotliwość bardzo mocno poleci do góry. Czyli będzie po prostu głośniejsza od innych. I ta asymetria jest ważna. Ale będziemy mieli odbicia wtedy w różnych miejscach. Jeżeli odsuniemy od tych ścian bocznych odpowiednią odległość taką samą. Tak, no ale to właśnie bardzo dobrze, bo rogi to są wrogiem właśnie tych rezonansów. Jeżeli będziesz miał przesuniętą w jedną stronę, to oczywiście gdzie jesteś bliżej ściany, na przykład z prawej, dajesz większe wytłumienie. A z lewej strony dajesz mniejsze, nie takie same. Dajesz mniejsze. Właśnie chodzi o tą cały czas asymetrię, żeby nie było tak samo z prawej i z lewej, tylko żeby było inaczej. Okej. Kolumny na dłuższej ścianie zawsze i jak się chodziło po Audio Video Show w Warszawie w zeszłym roku, to znalazłem bodajże, o ile dobrze pamiętam, jedyny pokój Gato Audio, który miał kolumny na dłuższej ścianie, natomiast wszystkie inne pokoje miały kolumny na krótszej ścianie, czyli mówisz ten tunel. Teraz tak. Pytanie, czy znaczy w Audio Video Show jest dość specyficzne i tam nie było za bardzo jak zrobić tak, chociaż wydaje, że można byłoby w tych pokojach. Znaczy, ja myślę, że to było podyktowane tym, żeby zachować pewien dystans ludzi od sprzętu, żeby nie wchodzili, jak to się mówi, na sprzęt, bo jak ta ściana to od razu jest. Tak, to od razu ci wchodzą w sprzęt, w kolumny, wiesz, i ustawienie jeszcze pary z zestawów, więc ja myślę, że to było podyktowane tym, że to nie jest typowy pokój tak, żeby sobie 2-3 osoby siadły i posłuchały, czy jedna osoba, tylko tam tłumy przechodzą, więc oni to dla bezpieczeństwa sobie robią dystans, żeby mieć, jak to się mówi, miejsce jeszcze na to, żeby ludzi kilku siadło i jeszcze, żeby nie wleźli na kolumnę. Myślę, że to raczej tym jest podyktowane niż tym, że oni tak wolą. Ale swoją drogą Gato Audio, które grało właśnie na dłuższej ścianie, grało bardzo ładnie. Jeżeli pamiętacie, to możecie mnie skorygować, ale mnie ten dźwięk się podobał. To nie był mój dźwięk, ale bardzo fajny. Mamy pierwsze pytanie z asymetrią, a co ze stereo wtedy? Jeżeli mamy asymetrię, tak jak ty mówisz, co się dzieje wtedy ze stereofonią? Nic się nie dzieje. Jeżeli kolumny proponują dobrą stereofonię, czy to na prosto, czy skierowaną, ja lubię generalnie bliskie pole, czyli skierowaną na uszy, ale nie wszystkie kolumny grają tak dobrze, na przykład LS1000 lubią grać na prosto, czyli nie koncentrujemy się na uszach. Zupełnie, nie jesteś w stanie wyczuć, ja mam asymetrycznie właśnie tak ustawione kolumny, to przestrzeń jest, nie wiesz, wchodzi poza ściany i poza jest po prostu holograficzna przestrzeń, zwłaszcza w LS-ach 1000, na prosto, one stoją dość wysoko, bo one tak niby są podłogówki, ale one za nisko według mnie, zresztą Włoch też je stawia na czymś, po pewnym czasie też doszedł do tego, że one wyżej trzeba je wyżej postawić. I ja je stawiam normalnie na regale i one grają rewelacja. Nikt nie jest w stanie pokazać, jak u mnie był, które grają kolumny. Zawsze jak stoją na froncie, na przykład 1500, to pokazują, że 1500 grają. A siedzą dosłownie metr od kolumn i nie są w stanie pokazać, które kolumny grają. Więc stereofonia jest okej w tym momencie, bo jakby nie była okej, to by gdzieś tam coś ciągnęło w lewo, w prawo, nie? A tutaj po prostu jest ściana dźwięku i to wielowarstwowego, więc tam się nic nie dzieje, po prostu nic się nie dzieje. Tutaj Tomek z tą stereofonią cenną uwagę nam podrzucił, że asymetria względem ścian ale nie względna dla słuchaczy, to różne rzeczy, czyli jakby my nie jesteśmy asymetrycznie ustawieni do kolumn, tylko kolumny są asymetrycznie do ścian, czyli u nas jakby tej asymetrii nie ma. Nie, my siedzimy po środku bazy, jak to się mówi, nie w lewo, nie w prawo, my siedzimy, oczywiście są kolumny, które są mniej tolerancyjne na ten punkt, czyli może siedzieć trochę z lewo, trochę z prawo, nie? Ale to tak mają powiedzmy LS-y 1000, że jak trochę siedzisz tam, wiesz, nie centralnie w bazie i w prawej, to praktycznie nie odczuwasz tego, jest po prostu ściana dźwięku. Natomiast w bliskim polu, jak masz na uszy skierowane kolumny,
to już jest, że jak siądziesz troszkę poza bazą, to zaczyna ci jakby ubywać trochę tej sceny, nie? Dobrze. Więc trzeba wtedy siedzieć bardzo symetrycznie. To jest powiedzmy na jedną, góra dwie osoby blisko siebie siedzących, przy tej odległości, jak u mnie jest powiedzmy, nie? Bo ja mam dość blisko te zestawy, bo mam taki pokój 6 na tam 2,5 do tam 2,80, ale jest dobrze, no jak się dobrze to ustawi, to jest dobrze. Pokój zaraz nie trzeba. Pokój zaraz Pokój zobaczymy. tam ma. Tak, czwarty punkt, ściana boczna bliższa do głośników, dobrze wytłumiona, natomiast dalsza słabo, to już mówiliśmy. I Tak. piątka, rogi pomieszczenia wytłumione, zastawione meblem, pudełkami lub innymi głośnikami. Tak. Najlepiej jest, jak ktoś kolekcjonuje kolumny, to sobie powstawiać po prostu inne głośniki, nie? W każdym rogu. Gdzie się da. I każdy róg powinien być zestawiony tam, powiedzmy, do wysokości, jak się siedzi, to wyżej niż masz głowę, nie? Tam już te górne rogi już tam powiedzmy już takiego dużego wpływu nie mają, ale na tej wysokości. I wtedy te rezonanse, które tam się by wzbudzały, one są wytłumiane przez te kolumny, bo to jednak tam jako kolumny, jako konstrukcja mechaniczna potrafi wyłapać pewne częstotliwości, te membrany, prawda? I one są przerabiane, jak to się mówi, na drgania mechaniczne membrany i one są wytłumiane. Jak nie ma tego, to meble jakieś, pudełka, ja mam na przykład w jednym rogu pudełka, wszystkie to co mi tam przysyłają ludzie, to ja biorę, po prostu wstawiam w ten róg. Jeden taki mam i tam są do góry te pudełka, ewentualnie jakieś tam dywaniki, jakieś coś, żeby nie było rogów takich betonowych, gładkich. To jest podstawa. Sprawa jasna. Punkt 6. Dwan, czyli dywan. Zawsze musi być dywan? Znaczy, to mogą być chodniczki, dywany, ale żeby nie była gładka podłoga przed kolumnami zwłaszcza. Czyli po pierwsza powierzchnia odbicia głośników od powierzchni u dołu, prawda? Nie powinna być gładka, najlepiej, żeby był jakiś dywanik lub cały dywan, lub dywanik tylko przy kolumnie jednej i przy kolumnie drugiej. Coś, co by powodowało, że ta fala, żeby się nie odbijała, od dołu, od razu, od podłogi gładkiej, tak, prawda? Tylko żeby była lekko pochłaniana. 7. Za kolumnami i z boku inne kolumny. Tutaj to już mówiłeś o tym, że dobrze. Tak, to można i co ciekawe, ja się kiedyś tak bawiłem, że tam tych kolumienek mam trochę różnych i ustawienie tych kolumienek, jak to się mówi, w różne konfiguracje, można tam troszkę wyżej, trochę niżej, troszkę więcej, trochę mniej i można obserwować, jak się zmienia scena. Jaki to ma wpływ po prostu. Widać wyraźne zmiany w scenie, troszkę inaczej się układa, troszkę bardziej się wytłumia lub mniej, lub głębiej, lub płycej, że to jest taka fajna zabawa z takimi kolumienkami. Oczywiście zbyt dużo, to też jest źle. Musi być jakaś przestrzeń między kolumnami, o której tam coś się odbije, prawda? Ale tak zwłaszcza po środku, ale za kolumnami mogą stać inne kolumny, i to praktycznie przy samym tym mogą stać, nie muszą być od ściany. To na regale w tym to aż tak nie ma takiego wpływu. Kanapa. Kanapa, tak. Kanapa. Ja zauważyłem w dużym pokoju, tam w tym mniejszym to już nie miałem, jak to się możliwości porównywać, ale w tym dużym pokoju właśnie miałem taką w innym mieszkaniu kanapę i mam ją właśnie teraz w tym swoim pokoju odsłuchowym, bo to był narożnik duży, z bardzo wysokimi i bardzo gąbczastymi, jak to się mówi, oparciami, wysokie i takie bardzo mięsiste. Później zmieniłem kanapę na inną, tamtą wziąłem właśnie do tego pokoju i od razu dźwięk się zrobił, jakby wyostrzony i tak się zrobiło gorzej, zdecydowanie gorzej, że kanapa jest bardzo dobrym pochłaniaczem, zwłaszcza basów, jak jest rezonansów basowych. I to właśnie naprzeciwko, jak ma się w takim pokoju, powiedzmy, pole odsłuchowe, to wstawienie jednego fotelika tylko naprzeciwko tego, a z boku goła ściana i z prawej strony goła ściana, nie będzie fajne. Lepiej jest mieć na szerokości kolumn właśnie dużą mięsistą kanapę, który dźwięk w każdym, jak to się mówi, tej wysokości będzie pochłaniany przez tą kanapę. A jeszcze powyżej dobre welurowe, jakieś grube, ja mam takie podwójne welurowe zasłony, podszywane jeszcze i to tak pofałdowane jeszcze nad kanapą i to jest właśnie dobre, właśnie, że zwłaszcza jak jest pokój
dość płytki i jest się dość blisko kolumn, prawda? To żeby stworzyć, żeby ten dźwięk się nie odbijał od tyłu, tak wiesz, mocno, bo jak się głośniej da, to troszkę mogłoby być słabo, prawda? Zbyt duży pogłos zrobiłby chaos w tym dźwięku. A tak u mnie można naprawdę bardzo głośno w tym małym pokoju i chaosu nie ma. Że ta zasłona i ta kanapa, zwłaszcza na szerokości, bo stawimy fotelik, a później goła ściana, to nie jest dobra. To nie jest dobre. Jedno miejsce takie tylko odsłuchowe, a resztę z tyłu ściana bez niczego. To wtedy trzeba jakieś zasłony czy coś, jak się nie ma takiej kanapy. No, trzeba pokombinować. Ja pamiętam z różnych rozmów z ludźmi, którzy tam do mnie piszą i dzwonią, to mówił, że tam powiedzmy, nie może sobie pozwolić na takie rzeczy, bo to wiadomo, że ona nie pozwala i tak dalej, ale jak żona gdzieś wyjedzie, to mówi, znosi kurczę gąbki, poduszki wszystkie, kładzie przed kolumnę, za kolumny z boku, z tyłu i mówi, o Boże, jak to gra dopiero. A tak słucha na pół gwizdka, bo nie ma możliwości. Co zrobić? Zawsze trzeba iść na jakiś kompromis. Widzę, że masz audiofila sąsiada, bo tutaj włączył się nam do Tak, właśnie widziałem, szedł dzisiaj z wiertarką i tak się zastanawiałem, co on będzie kurczę kombinował. Widzę, że jakieś dziury zaczyna wiercić w suficie, znaczy w ścianie gdzieś i to się niesie. Nie przewidziałem tego, powiem szczerze. Nikt tego nie przewidział, ale spokojnie będzie tutaj na YouTubie nagrany, więc będzie ku potomności jego wiercenie. Drzwi, z tym punktem ja mam problem, bo drzwi zawsze na przeciwległej ścianie niż kolumny odsłuchowe. Nie mamy za bardzo wpływu na to, gdzie są drzwi. Ja wiem, tylko że mamy wpływ, z której strony możemy postawić sprzęt. Nigdy nie stawiamy sprzętu, gdzie masz obok kolumny drzwi i wyjście. Ale jak masz drzwi na ścianie krótszej, na ścianie krótszej, no to one, albo sprzęt... To na ścianie krótszej z boku mogą być, nie? To można je jakoś tam, wykombinować. Najgorzej jest, jak masz na ścianie dłuższej i jeszcze masz, powiedzmy, kończy ci się sprzęt i zaczynają się drzwi, nie? No to taka dziura po prostu. I tak kolega ma właśnie jeden, który też ode mnie tam sprzęt sobie już kompletuje powoli i to jego pomieszczenie, taki ma układ, też ma wejście do pokoju, drzwi ma tak, jakby u mnie były w dużym pokoju, tylko że ja zainwestowałem trochę pieniędzy, żeby te drzwi przestawić, bo to ściana nośna, więc przestawiłem je zupełnie całkiem na bok, bo tak ściana była zupełnie nieustawna, bo na dłuższej ścianie drzwi były po środku, to czyli nawet bym kanapy nie mógł wstawić w tym pokoju odsłuchowym, prawda? Więc te drzwi przestawiłem maksymalnie do balkonu i mam on tych drzwi tam nigdzie nie przestawił, więc ma drzwi zaraz przy kolumnach, i to ma wpływ, niestety, takie mieszkanie ma, mógłby tam może w drugim pokoju mniejszym zrobić, ale jeszcze chyba nie jest na to gotowy, bo w dużym pokoju na razie sobie ten sprzęt zagospodarował, zobaczymy później, w każdym razie te drzwi lepiej, żeby były na tej ścianie, na której słuchamy i wiadomo, żeby nie były w przestrzeni tej szerokości kolumn, czyli gdzieś tam z lewej, z prawej, a nie za nami zaraz, nie? Bo to będzie słabo, jak za nami będzie dziura po prostu w ścianie. Z drzwi można też wytłumić, można tam przekręcić jakieś... można zrobić coś takiego, że jak się je zamknie i się je wytłumi, to wtedy można. Ja akurat nie mam tu wytłumionych, ale to ja mam z boku, poza zasięgiem, jak to się mówi, szerokości kolumn, czyli one tutaj nie przeszkadzają, aż tak. Widziałem tam u niektórych z naszych forumowiczów nawet, że tak właśnie mają ustawione, że mają głośniki i zaraz obok prawej kolumny drzwi. To słabo. Chyba że trzeba były te drzwi dobrze zagospodarować i wytłumić, nie? To wtedy tak. Ale tam chyba nawet drzwi nie było, tylko chyba taka dziura, nie? Po prostu przejście. Bo niektórzy drzwi nie mają, tylko mają, łuki i takie różne, cudowienki, nie? Właśnie, bo jak jest w przypadku salonu, gdzie mamy salony częściowo otwarte, na przykład na kuchnię, tutaj Robert... I to jest problem, ja tam gdzieś filmik wrzuciłem od kolegi z Kraśnika, który tam ma dużo sprzętu różnego z Niemiec zwiezionego i on ma też duży pokój,
bo tak w miarę po środku ma te głośniki poustawiane, a po lewej stronie ma no, kuchnię po prostu z dużego pokoju, wielki otwór wejściem na dużą kuchnię. No i tam no, jest problem. Właśnie mówił, że coś do tej kuchni zaczął, jakieś szafy czy coś postawił, żeby tą kuchnię jakby zasłonić, nie? Jakby ją no, wydzielić, tylko zrobić wejście, a żeby nie było takiego po prostu, wiesz, no aneks, ale to duże, to tam on ma kuchnię, kurczę, rzędu 18 metrów, nie? A pokój, kurczę, rzędu 25, może 30, nie? I to taki Elka taka ma problem, wiesz, z dobrym ustawieniem i z dobrym uzyskaniem bazy i wszystkiego, bo też koledze robiłem tutaj też w bloku, miał kuchnię razem z pokojem i też tak, wiesz, trochę to łamane było i on tam sobie robił swoje różne rzeczy i tam też trochę grundikowych, ale też i innych i poszedłem do niego i miał miejsce odsłuchowe, siadłem, nie dało tak się za bardzo tego słuchać, ale miał kilka takich dużych foteli, pozastawialiśmy trochę tą kuchnię, coś tam porobiliśmy, żeby ta wnęka nie była taka otwarta i znaleźliśmy taki punkt, że całkiem było dobrze, no ale to tak się mieszkać nie da, no, bo to niestety meble stoją ci po prostu, wiesz, w miejscach, w których nie powinny stać. No ale co zrobić, na warunki mieszkaniowe czasami nie mamy wpływu. No niestety nieraz nie mamy wpływu, no i to jest właśnie bolączka tych, którzy chcieliby mieć ten fajny dźwięk, nawet to już nie chodzi o jakość sprzętu, jaką mają, czy z dużej, z wysokiej półki, czy z niskiej, a po prostu warunki nie pozwolą rozwinąć się żadnemu systemowi tam po prostu, no i ten drogi sprzęt będzie słabo grał i ten tani sprzęt będzie słabo grał, więc no, trzeba szukać jakiegoś kompromisu, właśnie bliskie pole, gdzieś jakiś taki zaułek, nie, na krótko, blisko, żeby się odciąć po prostu od reszty pomieszczenia. To jest nieraz, ja miałem przy biurku takie malutkie kolumienki i to na Marancu 30, bo tym pierwszym modelu zrobiłem i na bodajże RTV 820 na germanowych tych i kolumienki małe 250, takie malutkie kolumienki z głośniczkami wysokiej bez kopułki, tylko normalne. I jak się to fajnie ustawiło przy komputerze na biurku, dobrze się ustawiło, jeszcze się skosy porobiło na uszy, to kurczę, to robiło scenę po prostu. Wydawało się, że no, da się słuchać na takich małych, tylko że to trzeba zachować proporcje. Nie stawiamy tego w dużym pokoju i gdzieś daleko, tylko blisko, bardzo blisko i w ograniczonej przestrzeni. I też można uzyskać, kurczę, bardzo fajny efekt. Bo ja słuchawek nie lubię, to wolę coś takiego niż słuchawki. No tak, to lepszy dźwięk znacznie, taki bardziej otwarty niż słuchawki. Tak, bo słuchawki to dla mnie to gra mi dźwięk w głowie i tam żadne przestrzenie tam mi się nie budują specjalnie przede mną, tylko w mózgu mi się buduje. Jak zanim pokażemy twój pokój, rzut twojego pokoju, to jeszcze mamy punkt 10, czyli głośniki na wysokości od 40 do 55 cm, ale tutaj to jest uwarunkowane od kolumn, modelu kolumn, te wysokości, które tu podajesz. Tak, bo tu chodzi, żeby wysokotonowy był mniej więcej gdzieś no, na wysokości oczu lub troszkę wyżej. No. I wiadomo, jedne są niższe, niektóre są wyższe. Taka bezpieczna to jest 55, bo jak będzie trochę wyżej, to nie zaszkodzi. Gorzej jak będzie trochę za nisko, to wtedy scena ci zaczyna, wiesz, obniżać się i tak byś, nieraz się słucha muzyki, tak jakbyś trochę siedział wyżej niż orkiestra, nie? Tak, takim zydlu. Takim. No, a to lepiej wiesz, żeby orkiestra była wyżej od ciebie, bo nieraz sceny są wyższe po prostu. Wrócimy jeszcze do tych ustawień kolumn oczywiście, a to jest twoje ustawienie pokoju, czyli tak jak mówiłeś, jest tutaj 6 metrów na 2,5, tak. Czyli kolumny rozstawione na tej dłuższej ścianie, te kolumny to są te tutaj na środku, mamy tutaj trójkąt. Jak ten trójkąt, jakie te odległości między tymi kolumnami masz pomiędzy nimi i do siebie mniej więcej, bo tu z tego obrazka to są bliskie odległości, jakoś 1,80 m na 1,5 metra, tam są chyba podane. Tak, podane. Właśnie, to powiększyłem, żeby to zobaczyć. Tak, są podane odległości mniej więcej, gdzie baza i tak powiem, że baza jest najfajniejsza, znaczy jak się tak oprę całkowicie o oparcie, to jest troszkę gorzej. Najlepiej jak jeszcze troszkę bliżej się daje, ale już nie będę przesuwał kanapy, bo i tak jest tam ciasno, nie? To tak bez oparcia, jak się tak głowę przesunie, to jest po prostu idealnie. Jak się troszkę odsunie, jest ciutkę gorzej,
że ta baza wychodzi naprawdę na tych małych odległościach i wychodzi naprawdę super, nie? To są w większości te kompaktowe Grundika, te 850, 650, 1500 nawet tu spokojnie grają i te LK 800 też zagrają na tym regale. Jak jest dobrze wytłumiony pokój, one nie będą buczeć. Nie będą buczeć. To wygląda prawie jak odsłuch bliskiego pola, tu jeden z naszych widzów. Tak, to jest odsłuch bliskiego pola i pokój jest dość długi, nie, bo 6 metrów. Drzwi jak widać gdzie są, prawda, na tym zdjęciu, to są zaraz za kanapą, ale na szerokości całej rozstawu kolumn jest ta kanapa, dość mięsista, gruba i dość wysokie oparcie. To jest taka gruba jeszcze, jak to się mówi, sprzed 20 paru lat kanapa, nie? Ja ją trzymam ze względów akustycznych, bo ona tak już powinna wylecieć na śmietnik dawno, nie? Ale że spełnia te warunki, to ją prędzej obiję nowym tym, niż ją wyrzucę. To mamy jeszcze czas na zbliżenie tego pokoju. Tutaj te P to są pudła, po prawej stronie P to są pudła, czyli pudła ustawione do wysokości tam gdzieś do 1,5 metra albo więcej. No jak siedzę, to są wyżej ode mnie, prawda? Ten róg wytłumiony. Tam znowu naprzeciwne to jest szafa taka, na całej długości jest szafa, ale jest też te niebieskie, to są właśnie te welurowe zasłony. Takie niebieskie paski, prawda? Tak, tutaj są. Welurowe zasłony. A po lewej stronie na oknie jest goła szyba, nie ma nic. A tam jest okno i nie ma nic na tym oknie. Goła szyba, nie przeszkadza. Jedynie co jest tutaj przy tym długim regale, prawda, co stoją jest szafa ze sprzętem. Ten kwadrat szary, to też jest szafa. A tam mam warsztat, po lewej stronie przy oknie mam warsztat, po prostu z tymi swoimi różnymi częściami, stołem i tak dalej. No czyli tak. No i wejście. No, tak. Wszystko jest w jednym pokoju, bo powiedzmy wcześniej dzieci jeszcze jak mieszkały, to trzeba było się jakoś podzielić. Teraz już dzieci się powyprowadzały, więc mam do dyspozycji po prostu więcej miejsca, no ale już tutaj mówię, nie będę już się zagracał, bo i tak widziałeś w pokoju pudełka muszą leżeć, bo nie ma gdzie ich bardzo już pakować po prostu. Artur był u ciebie i bardzo chwalił sobie ten dźwięk w tym pokoiku. Ja nie miałem jeszcze przyjemności, ale opieramy się na tym, co słyszał Artur, więc jest dobrze. Zawsze ktoś jak przyjedzie, bo wiadomo, że ktoś tam ma swoje warunki i często ktoś przyjeżdża specjalnie, żeby odebrać, żeby sobie posłuchać, nie, swój system, to ja zawsze mu puszczam, nie, bo jak przyjeżdża, przywozi, no to nie ma co puszczać, bo jeszcze nic nie zrobione, nie. I później jedzie do domu, mówi, kurczę, u ciebie gra to lepiej. No właśnie, bo to jest ten pokój, nie. Bartek, który u mnie często bywa, też mówi, że jest po prostu ten pokój ma właśnie to, że jest zagracony. Zagracenie powoduje to, że ten dźwięk jest dobrze wytłumiony. Dokładnie to samo powiedział jeden z naszych widzów. No to zagracony pokój jest idealny. Leonid Bresznew. Ja się zastanawiam nad jednym, czy jak stroisz te zestawy swoje gatowskie, no to odsłuchujesz je u siebie. U ciebie grają rewelacyjnie i potem ktoś słucha tego u ciebie, gra to rewelacyjnie, bierze do siebie i zamiast tych 6:2 ma, nie wiem, 7:5, włącza i niestety czar prysł. Znaczy, czar całkiem nie pryśnie, ale no może być inaczej. Nie? Może być inaczej, może być gorzej. To jest prawda, no ale no nie jestem w stanie, jak to się mówi, nawet jakbym w jego pokoju robił, to nie przeskoczysz, wiesz, pewnej bariery pomieszczenia. Tak. Nie przeskoczysz. Jak coś gra dobrze u mnie, to powinno zagrać u niego tak samo dobrze, jak będzie miał takie dobre warunki akustyczne. Jeżeli będzie miał gorsze, no to ja nie jestem w stanie tak zrobić sprzętu, żeby w jego warunkach akustycznych zagrało to tak jak u mnie w moich. No. Jest to niewykonalne po prostu, no nie można tego tak zrobić. Trzeba niestety coś z pokojem zrobić, no lepiej, gorzej. Ja w dużym pokoju w ogóle tutaj nie słucham praktycznie, bo wiem, że bym musiał tu zbyt dużo zmienić, żeby to grało tak jak ja chcę, nie? A w tamtym mieszkaniu właśnie były pewne te aspekty, że te zaokrąglane rogi, troszkę inne meble i tak dalej, że tam było świetnie. I nie było tych drzwi, tam, bo ja miałem wtedy 2 pokoje, prawda? I tam dźwięk był w tym dużym pokoju bardzo dobry. Jak tutaj się przeniosłem i chciałem to usadowić w dużym pokoju, okazało się, że niestety nie pasuje i zbyt dużo tutaj jest do zrobienia, więc przeszedłem całkowicie na regał w tym mniejszym pokoju, bo tam się dało uzyskać to wszystko, co miałem tam w dużym.
Mhm. Oczywiście tutaj też by się dało, no to, ale no nie będę przerabiał całego mieszkania tylko pod No odsłuchy, tak, prawda? dokładnie. No to trzeba mieć jakąś, wiesz, granicę, wiesz, rozsądku, nie? Żeby jak ktoś ma duże mieszkanie, tak jak nieraz jeździmy tam do Pawła czy gdzieś, no to on ma cały strych przeznaczony na to, wytłumione wszystko i on tam sobie może robić co chce. I to jest duże pomieszczenie, kurczę, 2 razy większe od mojego pokoju, więc można tam naprawdę cudowieńka robić. No i wtedy tak, no ale tak, jak ktoś ma 2 czy 3 pokoje, jeszcze dzieci, no to niektórzy słuchawki kupują i słuchają Tak, na słuchawkach, tak, tak. bo dzieci małe śpią i nie może se puścić nic głośniej. No takie to nasze życie, no to nie mamy innej możliwości. No Jeszcze jedno, tak, no trzeba żyć, oprócz tego, że słuchamy i mamy tam jakieś pasje, no to trzeba normalnie żyć, jeść, dzieci lekcje odrabiają i tak dalej, no wiadomo, kto w jakim jest okresie życiowym, no moje dzieci już wyfrunęły, to mam przynajmniej tyle spokoju, że już nie muszę tutaj, prawda, no, się dostosowywać do nich. Grzesiek, to jedno takie pytanie na szybko, jaką masz odległość od ścian do tyłu i od ścian na boki, ale to mówiliśmy, 6 metrów jest Już na 6 metrów jest, no wiadomo, ta szafa z metra zabiera głębokości, bo ona jest dość głęboka, więc mam 5 metrów. I tutaj po prawej stronie to mam, jak na tym rysunku widać, po lewej stronie mam dużo dalej, po prawej stronie mam bliżej. I to nie wpływa, no tak jak mówię, że no nie odczuwa się tutaj. Asymetria jest tutaj akurat w porządku i wszystko się dzieje dobrze. Nie ma tak, żeby coś ciągnęło w którąś stronę, prawda? Są bardzo, bardzo dobrze jest scena układana, wokale są kurczę pięknie poustawiane, jest namacalny dźwięk taki, wiesz, że można dotknąć po prostu, jak to się mówi, wokalistę, czy jak jest oczywiście fajna płyta, nie? Bo tam są takie płyty, które po prostu tam niewiele z nich się wydusi, bo są tak nagrane płasko nieraz, zgrzytliwie, no, różne są te jakości wykonania tych płyt. Jasne. Ale te fajne wydania, takie nawet tam z Tidala sobie teraz przeszukuję nieraz, włączam i kurczę mówię, ale tak, wiesz, nieznany, to zupełnie coś tego, bo lubię takie niespodzianki, że w ogóle nie znam, nie tego wrzucam i nagle mnie i aż chce mi się tego posłuchać po prostu. Dość często wrzucasz nawet takie kawałki na grupę, pamiętam też, że... Tak, takie inne czasami. Znaczy staram się, bo tym Tidalem zaczynałem, wiesz, bardziej operować, bo tam jak robię sprzęt, to robię przeważnie na swoich znanych kawałkach, bo je znam. Znam i wiem, jak to powinno zagrać, ale też tam ostatnio wrzuciłem parę takich fajnych kawałków, które mi kolega podesłał. Jeszcze tam mam listę, jeszcze ich nie sprawdziłem, ale fajne są, po prostu fajne. Pokazują, na ile można wydusić na przykład, wiesz, takich 850 na lampie nawet, niekoniecznie z grundikiem, tylko na dobrej lampie, nie? Grzesiek, bo tutaj nasz widz Artur doprecyzował, chodzi mu o odległość kolumn od ściany tylnej, czyli zarówno od tylnej, jak i od bocznej, czyli jeżeli mamy rozstawione te dwie kolumienki tutaj, jak daleko masz te kolumny odsunięte od tylnej ściany? Regał ma głębokości rzędu chyba 60 centymetrów, one stoją na brzegu regału, nie wystają poza nim, tylko na brzegu i są skierowane na uszy, czyli tam zostaje tyle, co żeby wstawić z tyłu, tam widać są kolumny inne, prawda, głośniki, to one praktycznie stoją zaraz przy następnych głośnikach, które stoją z tyłu. I to różnie, nieraz stoją tam 1500, nieraz 850, zawsze coś z tyłu stoi. Nigdy nie jest tak, że jest tam z tyłu pusto. A na boki? A na boki, jak widzisz, po prawej stronie jest troszkę dalej, bo tam są kolumny, ale to też po prawej i po lewej stronie generalnie, bo tak, po lewej stronie jest szafa, prawda? I ona też ogranicza jakby przestrzeń do rogu. Ona nie dolatuje generalnie. Ja może pokażę zdjęcie, będzie prościej. Tak, zdjęcie, tak. O tutaj, no tutaj to są jeszcze te czasy, kiedy no, nie miałem tyle sprzętu, nie? To są powiedzmy początki mojego sprzętu, tam miałem jeszcze amerykańskie końcówki, jakieś tam, wiesz, takie inne rzeczy zupełnie, no, ale to tak mniej więcej jak tutaj kolumny stoją, to tam zawsze z tyłu też coś stoi, nie? Tutaj to jest, tam jeszcze są inne zdjęcia, tam można no, z tego wrzucić, tam jakieś rzuty są, wiesz, że ten to jak znajdziesz, właśnie, takie zagracenie, nie? I z tyłu widać, tutaj widać wyraźnie, prawda? Tutaj są chyba 650 i widać, że są z tyłu kolumny. Tam jeszcze w prawym rogu do końca nie ma jeszcze tych innych głośników, bo ich jeszcze tyle nie miałem po prostu. To były czasy, kiedy zacząłem to kupować, no i teraz tam jest wszystko pozastawiane.
No, ale to jest właśnie takie zagracenie i z tyłu na jednej kolumnie stoi jeszcze jedna kolumna, prawda, wyżej. I tymi właśnie ustawieniami z tyłu można sobie ustawiać charakterystykę pomieszczenia, czyli można sobie trochę coś tam pogłębić lub spłycić w zależności jak się ustawi te z tyłu kolumny. Bardzo, bardzo fajna rzecz i dodatkowo tania, bo nie musisz kupować żadnych dodatkowych wytłumiaczy, tylko masz z tego, co kolekcjonujesz, prawda? Czyli jak masz tam 450, 350, 250, 550, 600, 800, ja to wszystko mam i to się po prostu wykorzystuje, jak się nie słucha, to się wykorzystuje jako wytłumienie. Mhm. I zarazem masz i zestaw i nie musisz kupować jakichś tam wytłumiaczy specjalnych. No wiesz, no kolumny też trochę kosztują, jak ktoś nie ma dużo kolumn. No tak, no ale jak kolekcjonujesz i chcesz je mieć, no to no je to masz. Powiedz, Grześku, bo te kolumny stoją na takiej ławie, te ławy to tak. są dwie ławy, czyli one są oddzielone od siebie, żeby jedna kolumna nie wzbudzała drugiej części ławy, tak? Tak, one są oddzielone od siebie, tak. To są, zresztą poza tym takiej ławy jednej, długiej nigdzie nie kupisz. Więc to było może nawet tak nie do końca moje, wiesz, że ja tak chciałem, tylko tak po prostu, takie po prostu ławy nie przekraczają pewnej długości, prawda? A jedna ława to jest za krótko, żeby rozstawić taki zestaw, więc kupiłem dwie ławy, ale później tak pomyślałem, że one tam mają chyba 6 nóżek co najmniej, nie? Że są dość stabilne i ten blat jest dość grubszy niż taki przeciętny, nie? Czyli podwójnie jakby i te odgrody i tak dalej są dość sztywne, dość takie solidne ta ława jest i takie dwie ławy kupiłem, pamiętam w meblowym, gdzieś tam od razu jak zobaczyłem je, to mówię, to będzie to i dwie, a później tak właśnie zobaczyłem, że one właśnie, że są oddzielone, to może nawet i lepiej, bo one są dociążone tam innymi sprzętami, powkładane tam są różne w te półki, prawda, inne rzeczy i one po prostu no, zdaje ten egzamin tego regału i 55 cm jest takie dość uniwersalne, bo wszystkie te głośniki, które mam, grają na tym, grają dobrze, więc nie trzeba ich ani podwyższać, ani podniszać. Nawet LS1000 grają na tym bardzo dobrze, bardzo, bo grają na podłodze, grają gorzej. A tam wstawione gdzieś z tyłu grają lepiej. Kolumny masz postawione bezpośrednio na ławie, czy coś podstawiasz jeszcze pod nie? Generalnie 850, ta seria cała Professional, powinna być stawiana bezpośrednio na ławie. Natomiast 800, M-ki te wszystkie, M500, 600, M1500 powinny być stawiane na podkładkach filcowych. A to jest tym uwarunkowane, że w serii Professional zwrotnice są na gumowych podkładkach w środku. Tak. Więc tam nie potrzeba dodatkowych. Natomiast w tych M-ich są bezpośrednio przykręcane do obudowy. Więc trzeba je trochę odizolować, kurczę, od tego, no od blatu. A czy I to warunkuje właściwie. A czy sam blat wspomaga jakby oddawanie pewnych częstotliwości? Tak, bo to jest tak zwane odbicie kątowe, nie? To takie no, bryłowe, czyli kolumny regałowe z reguły mają nieco mniejszy bas niż kolumny podstawkowe. I tutaj większość tych, znaczy powiedzmy te duże kolumny są generalnie, mogą być i podstawkowe, podają 650 są typowo regałówki, choć ja podaję, że jak się zrobi podstawę o blacie 60×60, nie, i zostawi im się taki kąt obrysu, to one będą grały tak jakby na blacie były, prawda, a będą na podstawkach. Czyli da się, wiesz, no jak to się mówi, zmienić po prostu, bo one mają troszkę mniejszy bas niż na przykład 550, bo one 550, 450 nadają się na podstawki, a natomiast 400, 500, 650 Professional generalnie mówi się, że to są regałówki. 850 i 1500 wiadomo, że też na podstawach, ale jak dobrze jest regał i dobrze pokój wytłumiony, nic się nie dzieje. Jest po prostu super. No, 1500, telki 800 stawiam i jest rewelacja. Jest rewelacja. I grają, kurczę, i bas, nic się nie dzieje, nie ma żadnych, kurczę, rezonansów, czy tam jakichś dziwnych rzeczy. Nie ma problemu z tym, żadnego. A to są wielkie kolumny, one, kurczę, zajmują tyle miejsca, że trzeba tam trochę zdjąć, żeby je wstawić. I ostatnio słuchaliśmy, nawet kolega przyjechał taki i chciał posłuchać je, bo
chcę kupić i dobrze to gra na regale. Na tej wysokości 55, taka dość uniwersalna. No, można 45 jest niby zalecana do 2500. Bo one są dość wysokie, prawda? Tak, one tak. są wyższe od tych. To tam być może by troszkę by obniżyć tą wysokość, prawda? Ale ja tutaj nigdy 2500 nie wstawiałem, więc nie będę, jak to się mówił o czymś, czego tutaj nie było, nie? Więc nie wiem, 2500 może na regale będą źle grały, a może będą dobrze grały. Trudno mi powiedzieć. Nie próbowałem. Grześku, za czasów PRL-u ja pamiętam na wszystkich meblościankach u znajomych stały kolumny u samej góry na tej meblościance, prawie że pod sufitem i położone na płask. Tak. Pytanie, wiadomo, pod sufitem nie ma sensu, natomiast to położenie na płask, czy to też przerabiałeś, czyli na tej dłuższej ściance kolumn, czy to coś więcej daje, no bo teoretycznie teraz mielibyśmy większą tą powierzchnię, która jest postawiona na blacie. Znaczy, tu chodzi też pewnie o pewną bryłę, nie? Bo jak mamy postawione na pion, to mamy bryłę ograniczoną, wąską dość, prawda? Tak. Czyli ten dźwięk, zwłaszcza chodzi o wysokie tony, bo niskie tony to sobie wszędzie poradzą, czy będą w tą stronę, czy w inną. Natomiast wysokie i średnie tony, żeby tworzyć przestrzeń, czym wyższa kolumna, tym bardziej, jak to się mówi, ten dźwięk wychodzi poza nie, prawda? Tak jakby się wywija. Jak je położymy na poziomo, nie na pionowo, no to ten wysoki tonowy będzie miał w jedną stronę, wiesz, krótką drogę, a w drugą stronę będzie musiał przelecieć przez cały bas i wyjść z drugiej strony, nie? Bo on jednak się tam gdzieś musi rozwinąć. Mimo to, choć być może, powiem tak, jeżeli wysokotonowe nie są zbyt szerokokątne, to być może to nie będzie miało dużego wpływu. Czyli kopułki z jakimś dyfuzorkiem takim, który ogranicza kąt promieniowania, prawda? To wtedy być może ten dźwięk jest taki bardziej bezpośrednio wychodzący, bo te takie kopułki wystające mocno poza głośnik, to one promieniują nawet przy samym brzegu głośnika, prawda? Tak. A te tak zwane tuby i te inne, one są takie bardzo bezpośrednie. I do tych może głośników byłoby mniej to zauważalne. Jednak trzeba preferować tak, jak zaleca producent, czyli głośniki, które stoją normalnie, prawda, wysokotonowy u góry, niskotonowy u dołu, średniotonowy gdzieś tam pomiędzy, czy tam gdzieś tam różnie tam montują te głośniki i generalnie lepiej brzmią głośniki, które są tak samo zbudowane, czyli nie w odbicie lustra, tylko idealnie tak samo. Czyli jak mamy wysokotonowy po lewej stronie, to w prawej też powinien być po lewej stronie, a nie po prawej stronie. Nikt tak już nie robić. No, że zawsze musi być, jak się spojrzysz na kolumny, to żeby wyglądały tak samo, a nie jakby w lustrzanym odbiciu, nie? Bo kiedyś tak robili takie kolumny, że były lustrzane odbicia i to brzmi gorzej. To samo kolumnę w lustrzanym odbiciu weźmiesz i to brzmi gorzej. Jedno z pytań jeszcze trochę dziwne, no ale wyświetlmy. Czy podkładki filcowe zaszkodzą serii Professional? No wydaje mi się, że nie zaszkodzą, tak samo jak i gumowe nie zaszkodzą. Czemu miałyby zaszkodzić? Znaczy, ja generalnie nie stosuję podkładek, bo często przychodzą kolumny z podkładkami, ja od razu je wywalam i stawiam je bezpośrednio na regale, jeżeli chodzi o serię Professional, bo seria Professional, jak mówiłem, ma zwrotnicę na podkładkach gumowych. I dodatkowe tutaj rzeczy nie są potrzebne, natomiast do tych innych głośników z serii właśnie M i tam M-ki, aktywne boksy, one już są na twardo przykręcone do obudowy i tam podkładki są wskazane, a do serii Professional nie są potrzebne do niczego w sumie. Ale może ktoś zastosować, ale to raczej ja zawsze zrywam je, nigdy nie zostawiam, zawsze na gołych tych stawiam. M-ki mam jakieś M1500, to jeszcze nie ćwiczyłem, zobaczę, czy z podkładki coś tam dają, czy nic nie dają, bo jeszcze nie miałem czasu się nimi zająć, bo miałem zepsute głośniki wysokotonowe, to udało mi się kupić dwa dobre, więc wymieniłem, chwilę posłuchałem i je odstawiłem i stoją, a jak będę miał chwilę, to sprawdzę z tymi podkładkami, czy one coś pomagają tym kolumnom, czy nie. Tego
Tego nie wiem po prostu. Nie będę tutaj czarował. Dobrze, wróćmy może do pytań, bo tutaj się pojawił raz opis twojego pokoju, ale myślę, że to już powiedziałeś wszystko, co jest gdzie, więc tutaj do tego nie ma sensu już wracać, czyli gdzie jest warsztat, gdzie są drzwi i poszczególne elementy twojego pokoju. Natomiast tutaj się pojawia jeszcze, nie, to w sumie to samo się pojawia, bo to Artur przygotował tę prezentację i widzę, że to jest dokładnie to samo, czyli szare kwadraty to szafy pod sam sufit, czyli to wszystko, co już powiedziałeś, czyli tutaj jakby jeżeli chodzi o ten slajd, to on już został wytłumaczony, chyba że ty coś widzisz jeszcze, czego ja nie widzę, ale wydaje mi się, że o wszystkim już mówiliśmy. Kolor żółty dywan. Tak, no. Tak, to jest to. Potem były zdjęcia, tu już częściowo o tych zdjęciach powiedzieliśmy. To może jeżeli mamy zdjęcia, to powiedz, jak wygląda sprawa okablowania. Czy masz jakieś podejście do kabli, czy te kable mogą sobie leżeć luzem, mogą iść z tyłu, muszą iść z przodu, nie mogą dotykać blatu? Ile ludzi, tyle koncepcji, jakie jest twoja wersja? Tak, jest dużo teorii różnych, jak to się mówi, bardziej naukowych, mniej naukowych, tam różne są te teorie i co producent to praktycznie co innego pisze, prawda? Ja tylko mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo ja żadnych badań, jak to się mówi, nie zrobiłem na kablach typowo pomiarowo fizycznych, choć tam wrzuciłem gdzieś, nie pamiętam już na naszym forum, czy na swoim, czy gdzieś tam na audio stereo filmik, że gość położył kable kolumnowe, idealnie prościutkie na podłodze, podłączył miernik pojemności i pokazywało jakąś tam wartość. Później wziął tak zwane podstaweczki pod kable, ten kabel został co tam powiedzmy pół metra położony na tych podstawkach, bez żadnego dźwięku, bez niczego, podpiął miernik pojemności i wskazało zupełnie inną pojemność niż leżące na powierzchni, na podłodze. Więc coś w tym jest. Jeżeli miernik to wyłapuje, no to a dlaczego ucho ma tego nie wyłapać? No tak. I to taki naukowy, powiedzmy, dowód, że jednak się pojemność zmienia w zależności, gdzie kabel leży, prawda? Czyli to jest filmik pokazany i jest pokazane, że zmienia się pojemność, powiedzmy tam dwukrotnie, czy tam ilośkrotnie, już nie pamiętam, bo dawno ten filmik wrzuciłem, właśnie tak dla pokazania, że fizycznie coś się dzieje. Ucho wyłapuje, ja powiedzmy sobie nie odkryłem kabli, że to dopiero teraz, czy tam rok temu, tylko jak byłem młodym człowiekiem i póki tam były te polskie sprzęty, to nam się kablami żadnymi nie przejmował, tylko po prostu się podpinało to, co było. Później był Technics, to tak samo nikt się tym nie przejmował, tylko podpinał tak, jakie były kable kolumnowe do Technicsa, to podpinał. A później jak się zaczęły angielskie rzeczy i te cuda różne audiofilskie, to zaczął człowiek czytać te angielskie rzeczy, te różne rzeczy. No to ja robiłem taki prosty sposób, jak już miałem tam kupionych parę jakichś fajnych klocków angielskich, to jechałem do Lublina czy tam do Warszawy, brałem, jak to się mówi, worek pieniędzy i wypożyczałem, kurczę, tam z 7 czy 8 na przykład interkonektów, albo z 5, kurczę, kabli kolumnowych. Dawałem zastaw i mówię, jak coś mi się spodoba, to któryś zostawię. I podpinałem. No i różnice są. Jedne grają inaczej, inne grają inaczej, bo jakby grały tak samo, to bym wziął najtańsze. A jednak jest coś w tym, że one nie są takie same i każda firma po prostu podpięta, ten ma więcej basu, ten ma mniej basu, ten ma wyostrzoną średnicę. Flatline'y, pamiętam, mi wyostrzały mocno górę i średnicę, natomiast bardzo mi pasowały do Radmorów LS30. Pamiętam, też długo szukałem kabli, bo zawsze było coś nie tak. To Quet, Profil 12, takie były, srebrzone, takie taśma taka była. I tam też próbowałem różnych innych firm i te grały neutralnie, właśnie coś w tym jest z tymi kablami, więc kable generalnie mają swoje brzmienie, bo to jest filtr, filtr czy interkonekt, czy kolumnowe filtrują i w zależności jakiej są grubości, to jest rezystancja. Jak są daleko oddalone żyły, to też jest pojemność i indukcyjność. Wiadomo, czym bliżej, tym mają mniejsze, czym szerzej, to mają więcej. Wandehule na przykład mają szeroko, mają dużą indukcyjność, jak się jej podłączy, jeszcze węglowe są, to mają dość wysokie, dość wycofane, mocno wysokie są, dość wycofane. Ale w niektórych systemach
to pasuje, bo jak system o dość ostrych, wysokich, to one wyhamują to i to się sprawdza, bo kolega ma te Wandehule akurat z kolumnami Sonus Faber Electa 1 i tam podłączyć inne kable, to krew się z uszu leje po prostu, no więc kable mają jakiś wpływ, bo to słychać. A jak ktoś nie słyszy, no to niech se kupi, kurczę, kabel w elektrycznym sklepie za 10 zł, czy za 5 zł za metr i będzie miał to samo. Jak mówi, że to jest to samo, to po co inwestować, prawda? Bo są tacy, którzy nie wierzą, więc no po co kupować tam jakieś cuda, nie? Ja w to słyszę, nie wierzę, tylko słyszę i kable są też, mają różne izolacje, to izolacja ma wpływ na wibracje, wibracja ma wpływ na zniekształcenia, bo po co się na przykład na płytkach klei kondensatory elektrolityczne lub się tam robi różne w zwrotnicach podkładki z gąbki pod kondensatory, po to, żeby wytłumić wibracje. Raz, wibracja powoduje odklejanie się tych kondensatorów, a drugie, że ma wpływ na dźwięk. Po co się robi elektrolity, tam gdzieś z jakimiś tam wkładkami specjalnymi, bambusowymi, jakieś cuda nie widzę jak Technics, po to, żeby wyhamować przy takich prądach, które idą impulsami, po prostu te okładki tam wibrują. Jak wibrują, to wprowadzają zniekształcenia. No takie zabiegi robią firmy poważne, które tam jakieś badania robią i pomiary. Wiadomo, że pomiar nigdy jak to dla mnie pomiar, powiedzmy sobie, zniekształceń, czy tam jest 10 po przecinku po 0, czy tam zaraz po jedynce. Jak słyszę, że gra dobrze, to ja nie będę się upierał, że te po przecinku tam gdzieś daleko jest lepsze od tego, co jest, co ma duże zniekształcenia. To dla mnie jest istotne, jak ja odbieram tą muzykę. I z tymi kablami, to te wibracje jeszcze, dojdę do tych wibracji, bo tak zacząłem, że do tych rezonansów kabli. Kable generalnie nie powinny leżeć na regale, no bo na regale stoją głośniki, które, tak jak głośniki drżą z całością, sprzęt też drży generalnie też z tym, tylko że jeden sprzęt jest bardziej odporny na te drgania, drugi mniej. Sprzęt, który jest odporny na drgania, bardzo łatwo sprawdzić, bo czy go postawisz na podłodze, czy go postawisz na regale, będzie grał tak samo. Oczywiście w dobrym układzie, gdzie słyszysz wszystko, bo niektóre są tak sprzęty zamulone, że nic nie słychać. Możesz sobie zmieniać kable, zmieniać sobie fazowość wtyczek i tak będzie tak samo grało i tak będzie tak samo grało, więc można sobie darować. Ale jak sprzęt, w którym słychać najdrobniejszą rzecz, zmianę wtyczki z fazy lewo na prawo, a są takie i słychać to bardzo wyraźnie, bo już tu przeprowadzałem doświadczenia z ludźmi, którzy nie mieli zielonego pojęcia o tym i słyszeli, które wolą i wiedzą. I to było tak, jak ja wiem wtedy, gdzie jest faza, bo od razu biorę próbnik i pokazuję, że na bezpieczniku na przykład w 220 nie ma fazy i to jest prawidłowe i gra lepiej zawsze. I te przewody nie powinny leżeć na blacie, ponieważ one rezonują razem z całym tym układem drgającym. One wprowadzają, ja kiedyś przez przypadek, tak nieumyślnie, robiłem jakiś tam system sobie i wziąłem kable, wrzuciłem za kolumny na tym regale, który tam widać, prawda? I wrzuciłem, dobra, kurczę, szybko, tego już zrobione, podłączam, kurczę, mówię, coś mi tu nie tego, takie średnica jakaś przybrudzona, jakieś wysokie nie takie. Mówię, co jest przecież? Kurczę, przed chwilą dobrze grało, nie? Bo zrobiłem drugi kabel, bo dla siebie tam mam jeden, a drugi zrobiłem komuś. I dopiero szczaiłem, że ja kable rzuciłem na regały. Ściągnąłem kable na regały, widzisz, kable lecą tutaj na tym zdjęciu przed regałem. Leżą raczej na tym dywaniku. No. I to jest prawidłowe, że nie powinny. Kable sygnałowe do przedwzmacniacza XV7500 na przykład do aktywnych też nie powinny leżeć na podłodze. Najlepiej jak są gdzieś zawieszone albo w ogóle gdzieś nie mają kontaktu z żadnym drgającym, bardzo czułe są, bo one są bardzo długie. To są 10-metrówki i bardzo czułe są na to. Jeżeli już mają leżeć, to na czymś miękkim i nie na kolumnach, ani nie na regale. No ale Grześku, powiedz mi, bo Grundigi oryginalnie miały 4 metry kabla, o ile ja pamiętam, i teraz mamy taki kabel oryginalny, jesteśmy przeszczęśliwi, że dorwaliśmy ten oryginał, który jest sakramencko drogi, jeżeli ktoś go sprzedaje, i teraz okazuje się, że od wzmacniacza mamy tam, nie wiem, do tych kolumn po metrze, i co robić z tym kablem? Zwinąć go, rozwinąć, zrobić jakąś pętlę, no jak go schować? Nie, kabel musi leżeć generalnie na podłodze.
jeżeli mamy głośniki na podstawkach, no to staramy się go zrobić nie z rogalika, znaczy nie zrobić z niego kółeczka, nie, i zawinąć, tylko zrobić wężyka. Robisz wężyk, czyli no wiesz, jak wężyk wygląda, no jak wąż płynie i go ściskasz i bierzesz opaskę i zostawiasz go jako wężyk, a nie robisz, zawijasz kółeczko i wiesz, i go zapinasz tak jak sprzedają w rolkach, nie robisz takiej rolki, tylko wężyka robisz i spinasz i on wtedy w wężyku nie robi pętli, nie robi indukcji, nie? Zostaje w tym samym parametrze, a długość musi zostać, bo jak je se skrócisz, no to ci się zmieni brzmienie, zmieni ci się. Znaczy ja to Jak wiem. go skrócić. Co? Ja to wiem, tylko chcę, żeby... No wiem, niektórzy w to nie wierzą, nie? Ale to też jest tak, że teoria zawsze, tam ja pamiętam te audiofilskie różne, wiesz, opowieści i tak dalej, że czym krótszy kabel, tym lepiej. A ja uważam, że niekoniecznie. Nieraz dłuższy kabel jest zdecydowanie lepszy od tego krótszego. Wszystko zależy od systemu, bo ja w niektórych przypadkach skracam kabel, jest lepiej, a w niektórych wydłużam nawet o metr, żeby było tak jak trzeba, bo nie jest tak jak trzeba po prostu, wiesz, przy tej długości, nie? I to jest właśnie cały filozofia, wiesz, dobrania kabla. Oprócz tego kabel cienki i gruby, kabel jaki splot ma, kabel jaką izolację ma, to wszystko ma wpływ. Znalezienie dobrego kabla, ja dlatego jak już znajdę kabel, to staram się zrobić zapas, bo wiem, że za jakiś czas ten kabel zniknie. Ja znowu mam ten sam problem, bo biorę jakiś dowolny inny i mi to nie idzie. No nie mogę, wiesz. I szukam, aż znajdę. Już jak znajdę, no to kupuję nieraz zapasy, tam 200, 300 metrów, od teraz mam chyba ze 150 metrów jeszcze zapasu, jeszcze z Niemiec gdzieś pościągałem chyba 200 metrów czegoś tam, bo już też zniknął, już go nie ma, już przestali produkować. Wziąłem ten drugi, przez przypadek mi przysłali ten drugi, sprawdziłem, to już nie jest to. On pisze, że ma niby to samo, ale jest inny splot, wydaje się, że jest tego wszystkich tych włosków mniej, jest jakby 2,5 mm, ale jak ma 2 mm, to jest maks, nie? I brzmienie ma zupełnie inne, a to jest ten sam niby kabel, pod tym samym nazwą zrobili, więc ja z kablami bardzo, wiesz, sprawdzam te parametry i sprawdzam na odsłuch, bo jak mi nie idzie, no to jest do wyrzucenia po prostu, to mi szkoda, wiesz, no nie będę mówił, że jest dobry, jaki nie jest dobry. Oryginalny kabel jest dobry do pewnych kolumn, do dużych kolumn jest dobry, bo cienki kabel dobrze tam kontroluje bas. Jak się da kabel zbyt gruby i zły splot, to zacznie go przeciągać i takie 2500 ci będą po prostu, wiesz, no będą miały stłumione wysokie i bardzo dużo basu. No. A na oryginalnych będzie dobrze. Będzie dobrze, mimo to, że to jest stary kabel, one tam jest zatlenione nieraz, jak tam się, wiesz, gdzieś kiedyś tam uciąłem, to tam gdzieś tam się dostanie trochę tego tlenu, więc one są najzwyklejsze kable, tyle, że to są takie rzeczywiście sploty, że tam jest ich dużo, tych niteczek, to nie są takie druciki, to jak się mówi włos, tylko tam są takie mikrowłosy. I to jest dobry kabel do oryginalnych kolumn Grundika i do dużych, czyli 1500, 2500, 850 w niektórych układach, a do mniejszych już trzeba zmieniać, bo ja porównywałem z mniejszymi, to jak masz odpowiedni wzmacniacz, ale niekoniecznie Grundika, bo kiedyś 650 zrobiłem na oryginalnym kablu i mam zresztą ten system do tej pory, ale wzmacniacz jest zupełnie inny, Technicsa jest wzmacniacz i on na oryginalnych kablach ma taki baz, że po prostu, jak to się mówi, głowę urywa, a na wzmacniaczach Grundika nie ma tego basu. I trzeba niestety coś tam, wiesz, podciągnąć go, żeby on był taki, jak trzeba. No a w wzmacniaczu, no nieraz nie da się podciągnąć tego basu. No, można troszkę, wiesz, tam na dwójce czy na trójce, ale no 650 powiedzmy, no nie grzeszą aż takim potężnym basem, żeby na oryginalnym kablu wykrzesać tam z nich jakieś tam, wiesz, niskie częstotliwości. I to są takie, wiesz, niuanse zabawy, wiesz, i szukanie odpowiedniego kablowania, które zawsze mi, jak to się mówi, jak mi się już jakiś kończy kabel, to już mam niepokój, co ja, kurczę, wsadzę za niego, nie? Co ja wsadzę, bo
bo jest tyle tych kabli i rzeczywiście kupisz, wsadzisz, nie gra. No to następne, wiesz. No i trzeba mieć to szczęście, żeby trafić, bo tak logicznie nie wymyślisz, że kupisz ten i będzie super dobry. No tam można się podeprzeć, że to co tam Włosi piszą, ewentualnie co tam tego, ale nie zawsze do końca, bo oni bardziej preferują te duże kolumny, oni mało piszą o tych 650-kach i tych mniejszych i oni się zawsze podpierają tym, że te duże kolumny grają na oryginalnych najlepiej i to będzie najlepiej. Tak, to prawda, no tylko że tych oryginalnych generalnie nie ma, no. Ja znalazłem tam jakieś nieoryginalne, które grają jak oryginalne. No to ostatnio tam no, nawet był taki set, że można było je zakupić, tam wiesz, 10 osób wzięło sobie je, bo nie kupi oryginalnych, a na tych gra na tych i też mam jeszcze, mimo że zostało chyba z 10 czy tam z 15, ale już ich nie sprzedaję, bo jak mi ktoś powie, że chce taki system, to skąd ja wezmę mu kable? No tak. Trzeba trzymać. Grześku, wrócił ojciec założyciel, nasz DJ. Arturze, witamy. Wyłącz sobie mikrofon, powiedz 2 słowa. Cześć, dobry wieczór, witam was wszystkich. Cześć Grzegorz, Janusz. Cześć. Bardzo dziękuję za to, że wzięliście na klatę entree, rozpoczęcie. Wróciłem z dalekiej podróży, grzecznie słucham i próbuję wejść w wątek. Tak, rozmawialiśmy o kablach z Grześkiem, teraz przechodzimy do dalszej części naszej audycji, która będzie dotyczyła pytań, które się pojawiły, bądź też zrodziły w naszych głowach, w głowach naszych widzów. Czy kosztowna adaptacja akustyczna pokoju zawsze ma sens? To chyba zależy od portfela, czyli jak kogoś stać wydać 10 tysięcy czy 12 na adaptację pokoju, bo zarabia 20 miesięcznie, no to czemu nie? To spoko. A jeżeli ktoś zarabia 3004 i ma 3 dzieci, no to sami sobie odpowiedzcie, czy warto. Okej. Rząd powinien zrobić taki program Adaptacja Plus dla audiofilii i wtedy mielibyśmy wszyscy porządne adaptacje. Czy te Zwłaszcza zalecenia... rodziny wielodzietne. Tak, zwłaszcza, albo kociarze, w sensie miłośnicy kotów. Czy te zalecenia, o których tutaj mówiliśmy, potrafią zastąpić kosztowną adaptację? Zakup w Ciucholandzie, to podejrzewam, że Artur pisał to pytanie. Tak, ja pisałem pod kątem kotary, która się tam... Kotary, ja kupiłem te kotary, to tak wbrew pozorom takie kotary, bo żona jest krawcową, to ona zna się na materiałach, to jakby chcieć kupić w sklepie takie kotary i uszyć, to by kosztowały niezłe pieniądze. Welur plus podszycie, plus ta grubość, plus ta jakość, to ja nie wiem, czy te, powiedzmy sobie, te elementy wytłumiające nie wyszły taniej. Bo w Ciucholandzie to jest to, że to się na kilogramy i się trafiło kiedyś tak przez przypadek, dawno temu i tak jeszcze nie miałem, jak to się mówi, przeznaczenia, ale tak pomyślałem, że to będzie dobre do wytłumienia i złapałem wszystkie, jakie się dało i to za grosze wyszło. Teraz nie ma szans, żeby gdzieś to kupić za takie pieniądze, tam mi wyszło może z 50 zł albo z 60, to wszystko. A tak jak żona mówi, to by trzeba było, kurczę, kilkaset złotych dobrze zapłacić, 700, 800, może 1000 nawet, wiesz, za takie coś, żeby ktoś coś zrobił, coś takiego. A to gdzieś z Niemiec tam przyjechało, wiadomo, tam, no, jak to się mówi, z wystawek, no, że te ciucholandy, no, trzeba chodzić, bo te takie grube, welurowe materiały są bardzo drogie. To z metra to wychodzi nieraz takiego, że 1,5 na metr to chcą nawet 150 do 200 złotych. Bo te tapicerskie na przykład welury, ja ostatnio robiłem narożnik, to 3,5 koła zapłaciłem za obszycie, a materiał drogi jak diabli. Więc warto, tylko trzeba szukać, jak się znajdzie coś takiego, zasłony te takie ciężkie. Ja całe szczęście jednolite, bo nie lubię w kwiatki, nie? Jakby były w kwiatki, to tak trochę słabo, ale pomarańczowe były akurat, jednolite, gładziutkie. I można tym naprawdę wytłumiać, oczywiście pod warunkiem, że żona ci pozwoli to wywiesić na ścianie. Tu jest problem. Nie pozwoli, bo ja mam swój pokój. No. Bo wtedy by trzeba by kupować jakieś... No. To albo zmieniasz żonę,
albo jest weryfikacja, czy jesteś dobrym influencerem w rodzinie. Ale Arturze, zmiana żony nic nie zmieni. No tak. Arturze, przejmij może te pytania, bo będziesz bardziej wiedział, bo je pisałeś, co chciałeś przekazać przez to, co napisałeś. Okej. Ja z kolei nie mam tak zwanego backgroundu, co już z tych pytań zostało omówione, ale to mi powiecie. Wobec tego jedziemy dalej. Podstawki, kolce czy półki? Docisk od góry czy położenie na płycie z marmuru kolumn? Kolejne pytanie dotyczące posadowienia głośników. Kolumn. Ja powiem na bazie grudników, nie, bo różne konstrukcje innych firm mogą wymagać czegoś innego, prawda? Ja się tylko wypowiem na temat tego, co z mojego doświadczenia i z tego, co robię, a nie jakieś tam zestawy, których nie widziałem, nie słyszałem i nie wiem, o co chodzi. Grudniki generalnie nie wymagają jakichś specjalnych warunków. Jeżeli chodzi o regał, to tak jak mówiłem, postawione na gładko, ja filce zawsze zrywam. Z profesjonal żadnych filców nie zostawiam, stawiam po prostu gładko na regał i to jest wystarczające. I tutaj, no, byłeś Arturze, słyszałeś, to wszystko jest na gładko, nie ma żadnych filców. Filce być może do tych tych jeszcze tego nie sprawdziłem, być może tam, bo tam rzeczywiście jest to wszystko na sztywno i do tych aktywnych, które też nie mają zwrotnic, bo wzmacniacze są na sztywno, choć powiem, że XM400 generalnie też są na sztywno podpięte te końcówki i grają rewelacyjnie, postawione bez żadnych filców normalnie na regale. Grają rewelacja, bas, wszystko jest, kurczę, potęga, że nawet nie próbowałem nic podklejać, bo jak gra dobrze, to po co psuć, jak coś jest dobrze. Więc No właśnie. kolce kiedyś no, stosowałem do Radmorów, do tych wcześniejszych zestawów. Z grundikami dałem sobie spokój z tymi kolcami, z tym wszystkim, bo to jest po prostu niepotrzebne, no, takie moje zdanie jest niepotrzebne. Może, jak jest stand, to też te standy przecież grudnikowskie nie mają żadnych kolców. One są po prostu talerz, no, ja mam grudnikowskie podstawy oryginalne, jest to po prostu krążek metalowy, bez żadnych tam wyprowadzeń czy tych, tylko jest położony na płasko i rurka i u góry ewentualnie jest no, regulowany kąt pochylenia. I są dziurki do przykręcenia, ale czy przykręcać trzeba, nigdzie nie znalazłem materiałów, nawet u Włochów, że oni to przykręcają. Oni raczej to tylko stawiają na tych podstawkach, nie przykręcają. Więc myślę, że to jest dość proste w sumie, że nie trzeba tutaj zbytnio się stawiać tych kolumn na kolcach. Niepotrzebna. Niepotrzebna jest. Okej, rozumiem. Niemniej jednak jest szerokie pole do eksperymentów własnych, prawda? Każdy może sobie spróbować. Ja nie odczuwałem po prostu, że to gra źle. Jakbym coś mi brakowało, to bym kombinował, ale jest w porządku, więc co będę zmieniał? Jak jest dobrze, to nieraz jak się coś jest dobrze, się poprawi, to się okaże, że jest gorzej. No właśnie. I lepiej nie tak. Z drugiej strony górki zjeżdżamy w dół. Grzegorz, mnie zastanowiło to twoje zalecenie dotyczące niesymetrycznego rozstawienia kolumn w tym wąskim pokoju. Ja nazwałem go umownie tramwaj. Czy to nie powoduje jakiegoś na twoje uszy zaburzenia sceny muzycznej, czy przesunięcia sceny muzycznej w utworze? Nie. Ale to wszystko trzeba, wiesz, no, bo u mnie jest, wiesz, ten regał jest wstawiony, ten, na którym stoją kolumny, on ma tam powiedzmy tam 3,5 metra, czy tam ileś długości, kanapa też ma tej samej długości, co naprzeciwko, po prawej stronie jest, no, jak szafa i przy tej szafie tam są zawsze też kolumny w tym rogu postawione, żeby nie, wiesz, żeby tam coś tam było jakieś, kurcze, pochłanianie, ale po lewej stronie ten regał nie kończy się tak, że jest później pusta przestrzeń i leci do okna, nie? Tylko jest też regał. Regał szerokości, znaczy szafka taka z półkami, gdzie stoi kupę sprzętu
i ona jest też szerokości ten, czyli też ma jakby pewne ograniczenie kątowe po lewej stronie, prawda? I naprzeciwko tej szafy jest dopiero drzwi są, więc tutaj trzeba po prostu to przeanalizować u siebie, prawda? Bo być może jakby tej szafy nie było i tej ścianki takiej bocznej tej szafy, prawda, przy tym regale, to być może ten dźwięk by tam gdzieś poleciał jeszcze w róg tego pomieszczenia, tam jeszcze jest też ze 2,5 metra albo i lepiej, nie? A także ta szafa jest, to jakby tu trochę kątowo go ogranicza. Tu widać tą szafę, szare to są szafy. I widać, że przy tym regale jest szafa po lewej stronie. Czyli głośnik postawiony ma już odbicie tutaj blisko, bardzo blisko. Bliżej w stronie niż po prawej. I tutaj po lewej stronie nie ma żadnego wytłumienia, tylko ma odbicie i tam są z tyłu tylko kolumny. I po prawej właśnie ta szafa tutaj może determinuje, wiesz, pewną rzecz. Bo jakby tę szafę zlikwidować, to tutaj by się zrobiła dość duża dziura w lewo do samego rogu, choć kiedyś tam nie miałem tej szafy, tylko miałem szafkę taką w wysokości biurka i też było dobrze. Czyli chyba nie będzie to miało większego znaczenia, bo teraz mi tak trudno się, wiesz, no, skoncentrować na tym, że ta szafa czy coś wpłynęło, ale tam kiedyś stał właśnie ten Marantz 63 razem z tym RTV 820 i malutkimi kolumienkami tutaj przy monitorze, prawda, gdzie tam jest te biurko i było dobrze. I było dobrze, mimo to, że nawet nie było tej szafy. Więc nie odczuwam tej asymetrii zupełnie, wiesz, nie odczuwam tutaj, że coś tam ciągnie gdzieś w lewo, czy tam coś ciągnie w prawo, nie. Scena jest pełna, a jeszcze na LS-ach 1000 to już zupełnie scena jest dookoła i wszędzie, więc nie ma to wpływu. Tutaj można by, wiesz, ono jest tak dość rozsądnie wytłumione, niezbyt dużo, niezbyt mało, bo jak się za dużo da, to się zrobi głucho znowu i wtedy ciężko uzyskać żywiołową muzykę, jakąś takie wciąganie, tylko takie to jest wszystko jakby wyhamowane. Co się zdarzyło tam gdzieś u kolegi, cośmy byli razem i trzeba było zdjąć kilka paneli, coś poprzestawiać i dopiero to zaczęło grać, bo było zbyt mocno wytłumione pomieszczenie. Więc asymetria. Ja jestem symetrycznie będzie gorzej. Ja tutaj nie próbowałem tego symetrycznie ustawiać, ale w dużym pokoju też zawsze miałem asymetrię. I w tamtym, i tutaj też. Choć ten pokój już tak słabo wykorzystuję do słuchania, tylko wtedy, kiedy tam rzeczywiście jakieś wielkie kolumny no tutaj postawię, ale asymetria, nigdy centralnie, że od prawej kolumny do ściany 1,5 metra i od lewej kolumny do ściany też 1,5 metra. Nie. Z jednej strony niech będzie metr, a z drugiej niech będzie 2 metry. Zawsze w ten sposób. Tak jest moje zdanie po prostu. Rozumiem. Zawsze i mam dobry wynik, bo nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. A jak jest kwadrat, to już zupełnie tam się dziwne rzeczy zaczynają dzieć w pokoju w kwadracie. No właśnie, bo nie wiem, czy coś mówiliście o proporcjach, ale ja spotkałem się swego czasu z taką prezentacją Cardasa, tego znanego producenta, między innymi też kabli, bardzo cenionych kabli audio, który zalecał, żeby jeżeli budujemy dom nowy od podstaw, żeby proporcje pokoju odsłuchowego były w proporcjach złotego odcinka, czyli klasyka geometrii greckiej się kłania, czyli że dłuższy bok do krótszego ma się, może ktoś przypomnie tą regułę, ale jak suma do dłuższego, jeżeli dobrze pamiętam, złoty podział odcinka. Więc według tej klasycznej reguły on zalecał. Twoje pomieszczenie jest takie wybitnie wydłużone, niczym taki wagon tramwajowy, ale okazuje się, że nawet w takich sytuacjach lepiej jest mieć taki pokój, dać na dłuższej ścianie niż na przykład w kwadracie. Tak, kwadrat będzie na pewno trudniej, znaczy da się zrobić ich w kwadracie pewnie też, tylko że będzie dużo trudniejszy w wytłumieniu tego wszystkiego.
Na pewno też będzie trzeba robić podobne efekty, czyli też niesymetria pewna. W kwadracie też da się przecież niesymetrię ustawić, prawda? Żeby nie było, że tak samo wszędzie, bo to wtedy będzie wszystko, a jeszcze byłoby najgorzej, jakby były kolumny w połowie wysokości między sufitem a podłogą. To już by był totalny po prostu, wiesz. Wiesz, jak jest na przykład 2,5 metra i dać na 1,25 metrów, wiesz, kolumny, no to już masz pełną symetrię i wszędzie rezonans idzie ten sam po prostu. Niektóre częstotliwości mają dołek, a niektóre mają wielką górę. I to się robi po prostu, wiesz, Czyli masakra. mamy podbicia i dołki. Tak. I to wszystko to samo, bo każdy ruch będzie wzmacniał to samo. A to o to chodzi, żeby każdy ruch wzmacniał co innego. I ta symetria powoduje, że lewe rogi będą co innego wzmacniać, a prawe będą co innego wzmacniać. Czyli jak na przykład dany rezonans, pomieszczenie ma każdy swój rezonans, nie? I jak da się niesymetrycznie, to na przykład prawe rogi będą bardziej wzmacniać na przykład 30 Hz, a lewe będą bardziej wzmacniać na przykład 45. I przez to nie będzie jednej wielkiej górki, tylko będzie takie lekkie rozmycie tych częstotliwości, nie? Że będzie niżej i różne. I to jest łatwiej opanować. Szkoda, ja sobie taki film zapisałem, gościu pokazywał, jak działa rezonans danej częstotliwości na dane inne jakieś urządzenie. I był taki metro, taki, no nie wiem jak to się nazywa w sumie, taki, wiesz, taki pręcik, kurczę, z częstotliwością tam ileś herców, a drugi wisiał na sznurku w powietrzu. I on brał inną częstotliwość, stukał, ten drugi nie reagował. Jak wziął tą samą częstotliwość, stukał, to ten drugi tak samo się brzmiał jak ten, który stukał. Czyli dane pomieszczenie ma swój po prostu, tak jak głośniki mają otwór, prawda? I stroisz pod daną częstotliwość. I jeżeli otwór i obudowę zestroisz na daną częstotliwość, to on będzie ją po prostu preferował. Więc szukasz dziury, jak to się mówi w głośniku, który ma tam te podwójne garbki, szukasz tej częstotliwości, żeby go troszkę wyrównać, nie? Żeby nie było, kurczę, tą rezonansową, nie? Szukasz rezonansowej i wtedy wychodzi ci, że ten bas jest akurat. A jak źle go zestroisz, no to będzie zupełnie nie będzie głośnik grał, nie będzie miał basu lub będzie bas, kurczę, taki bułowaty. I to jest sztuka właśnie tak samo z pomieszczeniem. No to jest pudło, pudło rezonansowe. No jesteśmy w pudełku, który ma kabaturę i który daną częstotliwość puścisz. Jakbyś wziął sobie generator, ja tak nieraz robiłem, brałem generator, podłączałem pod kolumienki i sobie zmieniałem częstotliwość. I w pewnym momencie od razu ci się odzywają pewne meble, które jaką mają częstotliwość rezonansową. Czyli jak jakaś duża szafa tam, to wchodzisz tam na przykład na 30 Hz i słychać, jak zaczynają dźwiczki ci, kurczę, brzęczeć i wibrować. Gdzieś wchodzisz wyżej albo niżej, to słyszysz, że coś inny jakiś regał zaczyna chodzić, bo ma inną częstotliwość, bo ma inną swoją tą rezonansową, prawda? I tak samo pomieszczenie. Albo butelki do whisky u sąsiada. Albo butelki, to już tak. To później, czym wyżej wchodzisz, to są inne rezonanse innych przedmiotów. I każdy przedmiot, i tak samo nasz sprzęt ma swój rezonans, czyli wzmacniacz i kompakt ma swój rezonans. Nie? Że jakbyś tak wziął, to można przeprowadzić takie doświadczenia, żeby na piezoelektryczny jakiś przetwornik o pewnej szerokości częstotliwości, jakby się dało, przykleić do obudowy i pobudzać obudowę z głośnika z zewnątrz, prawda? I mierzyć z tego przetwornika, kiedy pokaże na najwyższe wychylenie obudowy, prawda? Wtedy, kiedy wpadnie w rezonans obudowa. I wtedy ten przetwornik pokaże największe napięcie. Przez powietrze, przez sprzężenie. Przez powietrze, tak. Przez powietrze będzie przenosić, a obudowa zadrży tylko wtedy, kiedy wpadnie w tą częstotliwość rezonansową tego pudełka, który jest w środku. No tak. I wtedy pokaże najwyższe napięcie, bo tam wiadomo, że przetwornik będzie to na napięcie przetwarzał, ale jak zacznie drżeć, to pokaże, na jakiej częstotliwości nasz kompakt najbardziej jest czuły, nie? Wpada w jakiej częstotliwości w rezonans. Tak samo wzmacniacz. Będzie miał na pewno inną, bo będzie miał inną wagę i inne pudełko. I tak jest z każdym pomieszczeniem. Większe pomieszczenie, mniejsze. Każde pomieszczenie będzie miało swoją tą częstotliwość rezonansową, którą będzie eksponował.
I właśnie to zagracenie, wytłumienie tego wszystkiego to powoduje, że staramy się wziąć to po prostu, wyhamować, bo tak to buczy po prostu, tak jak w samochodzie, no, jak ktoś ma no, subwoofery i tak dalej, to aż włosy stają dęba, kurczę, jak puszczą to w rezonansie, tam 30 Hz, to pokazują filmiki. Tak. Umpa. Grzegorz, powiedz mi, czy ty robiłeś kiedykolwiek w swoim pomieszczeniu przy pomocy mikrofonu i zestawu takiego do pomiaru? Nie miałem takich urządzeń, one są dość drogie, zwłaszcza mikrofony pomiarowe. Kolega niestety świętej pamięci, który miał ten sprzęt pomiarowy, to chyba go mikrofon kosztował coś koło $1000 ze Stanów, taki profesjonalny do pomiaru i miał oprogramowanie do tego i specjalną płytkę i robił u siebie, jak on produkował takie na małej serii kolumny, nie? I on robił badania na tym, ale jakoś nie miałem okazji pożyczyć od niego, a później nagle zginął i już nic nie mogłem zrobić, no bo on miał to i można było wtedy zrobić, no ale no niestety gdzieś to już w firmie to już tak ktoś to poprzejmował, nie wiem kto nawet. I to jest droga rzecz, bo takie kupienie takiego tam powiedzmy sobie no equalizera czy tam coś tam z jakimś tam mikrofonem, no to szkoda roboty, bo to zakłamuje, to nie ma prawdziwej liniowości, więc tam niewiele tam się można dowiedzieć z tego, a profesjonalny sprzęt jest strasznie drogi. Grzegorz, wobec tego poruszyłeś temat equalizera. Czy na przykład taki equalizer z dużą ilością punktów, na przykład 10 na kanał, byłby dobrym twoim zdaniem rozwiązaniem na tego typu problemy z akustyką pomieszczenia, nad którymi nie możemy zapanować? Czy bardziej zepsuje całościowe brzmienie, czy poprawi liniowość jakby charakterystyki? To jest, wiesz, equalizery to jest też temat taki, wiesz, no 10 punktów to jest za mało, żeby cokolwiek zarobić, nie? Są, które mają 30 punktów. To wtedy jest, poza tym, jakie jest przesunięcie fazowe, wiesz, to jest istotne. Jak głęboko, wiesz, bo tutaj, wiesz, manipulując przy częstotliwościach w takim urządzeniu też przesuwamy, no bo to są filtry, prawda? Przesuwamy też fazy. Tak. I czym jest głębsza zmiana, tym powiedzmy sobie mamy dźwięk i zaczynamy manipulować w pewnych częstotliwościach i jeżeli filtr przesuwa w fazie o 30 stopni na przykład pewną częstotliwość, to też zmienia się scena, nie? Danej częstotliwości, czyli pewne instrumenty mogą inaczej wybrzmiewać w tym wszystkim, nie? Mogą się po prostu inaczej umiejscawiać nawet, przesuwać. To wszystko jest kwestia pewnie jakości tego equalizera, na ile on jest liniowy, na ile on zmieni po prostu fazę przy danym podbiciu lub obniżeniu częstotliwości, nie? Bo w tych wzmacniaczach prostych tam no, Sanyo czy tam Grundika, tam są tylko plus minus chyba bodajże tam chyba 5 decybeli, prawda? I to jest wszystko w sprzężeniu zwrotnym zrobione w obwodzie. I tam generalnie nic się nie dzieje. Podbijesz, tylko że to w większym zakresie. Albo podbijesz trochę basu, albo tam sobie obniżysz wysokie, czy podbijesz, to generalnie nie ma to żadnego wpływu na scenę i można spokojnie to używać. Natomiast w equalizerze, no ja bym musiał sprawdzić jeszcze, bo nie bawiłem się w tym equalizerze od 477. On tam jest przymusowym urządzeniem, bo bez niego ten 477 nie gra, Sanyo. I to on ma chyba tam z tych 10 chyba ma, zaraz widzę go teraz. Tutaj gdzieś go wsadziłem, nie wiem. Nie, chyba nie widzę, no ale chyba masz 10 tych, chyba z 10 ma na kanał, nie? Z 10 ma i
Musiałbym zobaczyć, czy coś się, jak się je weźmie, no, zacznie się nimi manipulować, bo tam można go włączyć lub wyłączyć, ale on musi być, bo tak sygnał jest tam poprowadzony, po prostu bez equalizera to nie gra. I sprawdzić, czy w tej konstrukcji, tak wiesz, no, to ma wpływ, nie? Bo to jest, no to wiadomo, to jest tanie urządzenie, nie? I czy ono wpłynie, bo wiem, że na przykład w Technicsach, w tych takich equalizerach, które używałem, bo miałem tych Technicsów też sporo różnych, to ci powiem, że equalizer nie pomagał generalnie. To był Bayer, fajnie to się świeciło, kurczę, mrugało i tak dalej, to wiesz. Ale jak dźwięk był słaby, tak był słaby i to equalizer żadnej barwy ani niczego nie dodawał i po prostu, no Bayer po prostu, Bayer. Być może są jakieś urządzenia, które no, mogą skorygować to i nie zepsuć dźwięku, ale nie wiem, jakie to urządzenia, bo jakoś tak później, wiesz, moda angielska była taka, że najlepiej, żeby nie było regulacji, nie? Czyli zero, wiesz, tylko głośność i koniec, nie? To moim zdaniem niekoniecznie. I koniec. Tak, no ale niekoniecznie, wiesz, no wiadomo, loudness to jest, wiesz, przesada, bo loudness to jest potrzebny w tych zestawach, w tych wzmacniaczach, których przy cichym słuchaniu nie ma basu, nie? W urządzeniach Grundlika bas jest, czy jest ciche, czy głośne, to nie ma większego znaczenia, więc ten loudness jest po prostu niepotrzebny. Ale w pewnych konstrukcjach ten loudness jest potrzebny, bo on w ogóle nie ma basu. Jak grasz cicho, to kurczę, to jest płaskie, więc no, to właśnie wszystko zależy od tego. Na moment puszczę pieska. Tak. Ja nie używam equalizerów generalnie i nie mam zamiaru używać, choć regulację barwy czasami używam, bo przy niektórych wzmacniaczach, na przykład przy Diota 220, przy 650, zawsze tą dwójeczkę trzeba dać, żeby trochę go podkręcić, nie? Minimalnie. No i tyle. No i tam więcej nic nie potrzeba dodawania. Trzeba tylko system mieć taki, który po prostu wydobędzie z niego ten bas i resztę dźwięku. A equalizer, pomieszczenia, generalnie źle wytłumione pomieszczenie, myślę, że equalizer tutaj nic nie pomoże. Jak będzie echo, to tego echa nie zlikwidujesz echa equalizerem. No. No właśnie, bo equalizer wyrówna tylko trochę tą liniowość charakterystyki, no ale tak jak mówiłeś, no barwy przestrzeni nie doda raczej. Nie, ani barwy, ani przestrzeni, ani nie zgrzytliwości, czy tam jakichś takich sybilantów nie usunie. Nie usunie. Będą cichsze, ale nadal będą po prostu, więc to jest bez sensu, nie? Bo sprzęt, który uwypukla sybilanty, no regulacją nie usuniesz, po syczy, bo syczy, nie? Taką ma po prostu swoją cechę. Grzegorz, są też korektory parametryczne, takie, które są filtrami o dużej dobroci i one tam niby bardzo selektywnie wycinają jakąś częstotliwość, na której jest na przykład, są jakieś mody pomieszczenia bardzo dokuczliwe, no ale taka duża dobroć filtru i bardzo głęboki, cienki, wąski korektor parametryczny może na fazie też powodować różnego rodzaju anomalie. Ja nie miałem do czynienia z takimi. Kiedyś na jakimś tam imprezie gościu miał taki komputerowy całkowicie urządzenie na tablecie z pomiarem i tam mógł sobie regulować do sali, dostosować sprzęt grający, prawda, ekstradowy, prawda, i tam kombinował tymi charakterystykami. Sala była dość duża, bardzo wysoka i dość pusta w sumie, no oprócz ludzi i tam powiedzmy sobie trochę tam stołów i tam czegoś, ale czy on tam coś z tym zrobił, to nie wiem, wiesz, no tam chodził, tam bez przerwy chodził, tam coś tam majstrował przy tym urządzeniu, wiesz, ale jak się nie umie grać, to kurczę, to i ci equalizer nie pomoże.
Okay. Nawet Jak to mówię, 64 punkty na kanał. Słabemu skrzypkowi Stradivarius nie pomoże. Wręcz przeciwnie. No wiesz, to jest po prostu przegrane od razu. To prawda. Grzegorz, powiedz jeszcze o rogach. Czy w takim razie meble, pudełka mogą zastąpić półwalce, pułapki basowe i tym podobne? Mogą zastąpić, bo ja tak właśnie mam. W swoim pokoju mam większość właśnie powstawiane, albo szafa, albo to. Tak rogów generalnie nie mam pustych w tym pomieszczeniu słuchowym. Wszystkie rogi są zapełnione. Jak nie pudełkami, to kolumnami, jak nie kolumnami, to jakąś szafką, jak nie szafką, to kurczę sprzętem. Z drugiej strony też jest pozastawiany wszędzie jak dziura, gdzie mogę upchać, to upycham ten sprzęt, żeby mi, wiesz, wyłazi mi kurczę spod dywanu, wszędzie kurczę mi ten sprzęt wyłazi. Wszystkie szafy już mam pozapełniane, kurczę, piwnica cała zawalona, kurczę, po sufit, 2 piwnice zawalone po sufit, po część wyniosłem już do drugiego domu, do drugiej piwnicy, bo już mi się tutaj nie mieściło. I wiesz, i to jest właśnie cały ten, że tak, taka graciarnia jest, wiesz, wskazana, ci powiem. Może to nie wygląda, wiesz, no bo oczywiście można sobie zrobić super, wiesz, pomieszczenie i tych wszystkich kupić i to też można z głową to zrobić, bo kolega, który u mnie był, i właśnie tam mam od niego zdjęcia i też tam przesłał mi filmik, który fajnie to gra i ma profesjonalne te wytłumienia i na tylnej ścianie, i z boku, i na suficie, i te tłumiki, to wszystko jest pozrobione i to gra. No wiadomo, że to kosztuje, no i to jest takie, wiesz, no, że on tam ma powiedzmy 3 zestawy kolumn, kurczę, Z2 czy 3 zestawy jakichś tam lamp i tam może Z2, 3 odtwarzacze i tyle. A resztę ma w piwnicy, wszystko tak samo jak ja. Po sufit, kurczę, zastawione, a to ma taki pokój, wiesz, reprezentacyjny. No niestety on ma dom i ma po prostu więcej pomieszczeń, a ja się po prostu nie mieszczę tym wszystkim. To bym musiał drugie mieszkanie całe wziąć, zagospodarować, tylko pod to nie zrobić. Musiałbyś wykupić na tym samym piętrze drugie mieszkanie. Sąsiada bym musiał podkupić i wtedy bym miał drugi taki jeszcze pokój duży jak ja mam i jeszcze mały i kuchnię, nie? No to już by było całkiem. I dziurę tu gdzieś przebić, kurczę, przez ścianę. No, ale póki co, no na razie jakoś tam się mieszczę, no już nie dokupuję rzeczy, bo już, wiesz, po prostu nie ma gdzie tego trzymać, chyba że coś mnie rzeczywiście, jak to się mówi, zobaczę i i dostanę, wiesz, hobby, nie, żeby muszę to mieć, no to wtedy kombinuję, gdzie to jeszcze wstawić. Choć wysprzedałem teraz sporo takich rzeczy, które już uważałem, że już nie będę z nimi nic robił, więc nawet po stracie niektóre posprzedawałem, żeby mi tylko nie zalegały, żeby mieć, wiesz, z głowy. Tam trochę wcześniej się, wiesz, takich rzeczy nakupiło z ciekawości, nie? I one tak leżały. Ja pozbyłem się, bo to, wiesz, miejsce tylko zajmuje, a wiesz, już nie będę robił tego. Oczywiście. I te rogi, tak, zagracenie. Ja zawsze pamiętam też tam, gdzieś jeździłem, pojechałem chyba bodajże, bo ktoś miał też LS30 i te LS30 były takie wredne, że gdzie by je nie postawić, to źle grały, nie? I trzeba było zawsze mieć dobrze wytłumiony pokój i jeszcze sprzęt do tego dobrze dobrany, bo one, kurczę, po prostu krew z uszu zawsze szła z nich i że jak coś było nie tak, od razu wylazło. I pojechałem do takiego kolegi, coś on tam ze wzmacniaczem chyba bodajże swoim i odtwarzaczem, bo tam też mu to nie grało, z jego sprzętem, ale też miał właśnie tak zastawione meble, książki i wszystko było, kurczę, tam zagracone, tak wiesz, jak trzeba i jak się podpięło, to zagrało do niego to. I właśnie to zagracenie powoduje to rozproszenie tego wszystkiego, tego dźwięku, że nie ma takiego echa, nie ma tych takich tych wysokich, nie takich mocno trzepiących, bo to gdzieś tam chyba Bartek puszczał film taki, że puste pomieszczenie werbel, później troszkę więcej, trochę więcej i wreszcie cały pokój jest zastawiony. No to różnica między tym pustym pokojem, a później każdy etap, no to po prostu jest kosmos, a werbel ten sam.
I tak Tak. trzeba do tego podejść, Oczywiście. no w sumie. Wiadomo, no niektórzy chcą nowoczesne meble i tak wiesz, żeby było pusto, gładko, kurczę, żadnych tych, no to nie jest pokój do odsłuchu, no to i żeby pięknie wyglądało, złote gałki, kurczę, i jak to się mówi, piękne kolumny, kurczę, z tym, no to idziemy na estetykę, nie na słuchanie, prawda? A na słuchanie, no niestety, no musimy trochę tak jest. więcej zrobić. Tak, trochę więcej musimy zrobić, choć niektórym to nie przeszkadza, bo niektórzy po prostu nie mają takich aspiracji, ani też takiego wyrobionego słuchu, że dla nich, wiesz, to niekoniecznie musi aż tak grać, jak człowiek, który 30 lat szuka, kurczę, żeby to grało prawie jak naturalnie. No, może nigdy nie słyszał, jak coś gra naturalnie, więc on nie musi wiedzieć, jak to gra. To jest wybór. No. Oczywiście. Tak jak samochodów, nie? Jeden kupuje terenowy, bo lubi, drugi kupuje sportowy, leżący, co ja nienawidzę, bo mnie, kurczę, ciężko wysiąść z takiego samochodu, bo muszę na czworaka wychodzić, bo jest tak niski, że tyłka nie można podjąć z siedzenia. Ale są tacy, którzy uwielbiają takie właśnie rzeczy. I to nie jest, że ja ich krytykuję, tylko po prostu każdy lubi co innego, nie? Że każdy Oczywiście. może sobie kupić to, co chce. Grzegorz, wobec tego dywaniki. Czy masz zalecenia do gęstości, wysokości włosa, albo że koniecznie ma być z Znaczy, to Ikei, wiesz, generalnie to bądź musi też być, z wiesz, jakiegoś materiał, innego komfortu? dywaniki, no ja mam taki mechaty, kurczę, ze sznurkowaty takie, nie, ze sznurków. Bardzo praktyczny, bo te wszystkie takie niby puszyste, bardzo takie, wiesz, znaczy takie miękkie, dość grube, ale takim bardzo gęste, nie, takie zbite, gęste, to one po 2-3 latach się robią placek po prostu. Tak się je wydepcze, że to zostaje po prostu jak, kurczę, jak ścierka. A te właśnie z tymi takimi, wiesz, węzełkami, z tymi takimi wystającymi włosami, wystarczy je, kurczę, przeczesać i one są dalej takie same, kurczę, i 5 lat, i 7 lat są takie same. A tamte się wytłuko i, kurczę, jest normalnie jak naleśnik, kurczę, i ten żadna puszystość, nic tam, one się ubiją po prostu, ubiją i się tego nie powstanie. To jak ktoś chce mieć trwałe, to lepiej takie coś, no, takie sznurkowate, węzełowate, takie, wiesz, żeby były no, nitki takie grube, nie, i gęste, ale nie zbite tak jak, wiesz, jak strzyżony baran, nie. A wielkość to jest kwestia, no, pokoju, no ja mam przed kolumnami generalnie powinno być te pierwsze odbicie, wiesz, wyhamowane, no. Czyli może być to wielkości na przykład pół metra na metr, czy tam metr na 1,5 metra, wiesz, albo jak ktoś ma na całość, no to se wtedy na całość kładzie, no, to jest do woli, tam tu nie ma, wiesz, jakiejś reguły, no o to chodzi, żeby nie była gładka podłoga przed samymi kolumnami, no. Żeby te pierwsze odbicie, bo to wiadomo, one są pionowo, więc te pierwsze spod kątu z regału, czy z tego podstawki, on od razu pójdzie na podłogę, nie, ten dźwięk. Po pierwszym, bo tak po 45 stopni, nie, to walnie od razu. Więc o tutaj właśnie przy wylocie najlepiej coś miększego położyć. Jak ktoś nie lubi dywanów, jak to się mówi, na cały pokój, bo są tacy, którzy chcą mieć gładką podłogę wszędzie, no to wtedy te dywaniki tylko przy kolumnach, ewentualnie jak żony nie ma, to wiesz, z szafy wyjąć i wrzucić, wiesz, jak nie chcą w ogóle rozwijają, nie? Tak. Rozwijają, a później jak żona słyszy, że idzie na schodach, to zwijają i do szafy. Albo przez okno. No. Grzegorz, teraz mówiłeś o tym, że kolumny za kolumnami, z boku kolumn, nad kolumnami jeszcze kolumny. Niektórzy się mogą zastanawiać, skąd wziąć tyle kolumn. Bo wiesz, jak ktoś nie kolekcjonuje, swoich doświadczeń. No, jak ktoś nie kolekcjonuje, no to nie będzie kupował tych głośników, to wtedy mu wychodzą jakieś, wiesz, materiały wytłumiające ewentualnie, wiesz, no są i profesjonalne, można kupić różne takie, wiesz, pułapki, mniejsze, większe, wiesz. To jest dla kogoś, kto nie chce wydawać zbędnych pieniędzy, a jeszcze chce mieć jakieś kolumny, więc od razu ma 2 sprawy załatwione za jedne pieniądze, czyli może sobie podłączyć te wytłumienie i posłuchać lub zastosować je jako wytłumienie. I to jest po prostu ekonomiczna wersja. A jeżeli ktoś tylko sobie kupił jedne kolumny, powiedzmy tam 1850 i mówi, że już więcej nie, bo jest limit na jedne kolumny, wiesz, no, w domu, to wtedy musi kombinować, co wstawić za te kolumny. No. I to jest też
nieraz ciężki problem, bo te pułapki mogą się podobać, nie podobać, wiesz, no coś musi być, no nie może być goła ściana, wiesz, regał, jak nieraz widzę, tam ludzie pokazują, 2 kolumny z boku, regał, telewizor wisi na ścianie, 2 sprzęty, 2 rogi gołe po boku, podłoga łysa, kurczę, nic na tym, no to kurczę, ja nawet nie słuchając tego wiem, że tam to nie będzie dźwięku, nie będzie to grało, nie ma cudów po prostu, nie ma cudów, jak to puści, to każdy przyjemny kawałek może się zamienić w bardzo nieprzyjemny. Po prostu zabije dźwięk do pomieszczenia. Grzegorz, za kolumnami, jeżeli załóżmy zastosujemy kolumny za kolumnami, czy jeszcze jakieś wytłumienie na ścianie jest potrzebne, czy one wystarczą już wtedy? Nie potrzeba nic. Okay. Ja mam na przykład za tym zawsze 2 zestawy czy 3. W rogu stoi jeden, tu drugi, trzeci, nieraz te LS-ki 1000 stoją. Może być i większa, i mniejsza, w zależności co ja słucham na początku. Na froncie to drugie stawiam z tyłu, nie? Nie wynoszę ich, nie przestawiam, tylko po prostu zamieniam miejscami. Te, które słucham, to są w tej pierwszej linii, w głównym ustawieniu, a wszystkie inne są albo z boku, albo z tyłu. I tyle. I żadnych już na tej ścianie nie stosuję już żadnych dodatkowych wytłumień, jakiś tam na ten. U mnie jeszcze tylko przez środek leci taka wieża z płytami, nie? Taka kurczę, no, masywna, drewniana, taka wiesz, na płytki, taka odgroda jakby, nie? No ale to stare takie zostało mi i tak tutaj wstawiłem i to po prostu wypełnia taką lukę. A tak głośniki wystarczają w zupełności i tak samo jak mamy ich więcej, to wstawianie dzisiaj w rogu, na przykład jak jest pusta ściana i mamy róg, to najlepiej je wstawić, jak mamy główne kolumny, na przykład podłogowe ktoś ma i to, tak jak mówię, że miał wszystko gładko, no to w tych rogach stawia sobie i kolumnę na kolumnę i do wysokości powiedzmy tak jak powyżej głowy, żeby miał te kolumny rozstawione, żeby one spełniały, wiesz, wytłumienie tego rogu, nie? I z drugiej strony tak samo, jak ma na przykład ze 4 pary, to stawia powiedzmy w jednym rogu i w drugim rogu. I już ma kurczę jakieś wytłumienie po rogach. A oczywiście tutaj za kolumnami też by się przydało, no ale to wszystko jest kwestia, ile mamy tych głośników jako wytłumienie. Jak nie, no to panele wchodzą wtedy, no można kupić panele, to są narożne takie panele wytłumiające pułapki basowe i wtedy wstawiasz to. I to niektóre są tak, wiesz, no ładnie estetycznie wykonane, że jak już tak powiedzmy nikt nie przewiduje więcej kolumn niż 1 para lub 2 maksymalnie, no to musi w coś innego zainwestować, no, bo w pustym pokoju się nie da słuchać po prostu. Nie jest to dźwięk dobry, zawsze będzie przejaskrawiony, dudniący, wysokie będą no, hałaśliwe, nieprzyjemne. Nawet lampa nie zagra gładko w takim pomieszczeniu. Nie ma mowy. Grzegorz, z kolei kanapa. Jeżeli krzesełko odpada na gołej ścianie, jak mówiłeś, wobec tego czy kanapę mogą zastąpić 2 fotele, takie puszyste? Mogą zastąpić 2 fotele lub 3 fotele. No tak generalnie, żeby ta ściana, ta styl no, odsłuchu nie była goła, nie? Żebyśmy nie tylko byli my i taboret. No bo to tak trochę, wiesz, to wszystko pójdzie, dźwięk i odbije ci się od razu od ściany, od tyłu, nie? I wróci do kolumny. No i tak, wiesz, to musi być pochłonione, żeby się nie znosiło. Jak ten bas pójdzie i go wciągnie w tą kanapę, to nie wróci, bo wróci w przeciwfazie praktycznie, więc będzie, wiesz, wytłumiał jakby ten bas hamował. Bo będzie odwrócony przecież po odbiciu. I dlatego szerokość kanapy, no to mogą być 2 fotele, czy 3 fotele, jak ktoś, w zależności jakiej tej szerokości. Tak, może to być, nie ma problemu. Chodzi, żeby były mięsiste. Proszę? Za fotelami jeszcze jakiś materac, czy... Można wyżej nad głową, za fotelami już nie, bo fotel sam zasłoni ścianę, nie, tylko powyżej foteli. Ale jeszcze wyżej, ja mam właśnie tą kotarę, tak, bo fotel jest powiedzmy na wysokości mojej szyi, nie? Dochodzi do mojej szyi maksymalnie, gdzieś jak się oprę, choć jak tak zniżę się, to prawie do pół głowy, nie, bo ja mam dość wysokie te oparcia, więc tam wyżej by można było właśnie welur, czy coś jeszcze taki, wiesz, gruby rozwiesić, żeby tej ściany gołej nie było. Ja mam tak na wysokości 3/4 może do sufitu, od podłogi do sufitu, tylko że one nie wchodzą, wiesz, za ten, tylko są tak do oparć, nie? Bo one nie są takie, wiesz, długie zasłony typowo od sufitu do podłogi, tylko takie były pół zasłony, nie?
Okej, rozumiem. Grzegorz, drzwi. Napisałeś, że mają być na przeciwległej ścianie. Czy zalecasz jakąś adaptację, bo często są to duże tafle, nieraz szklane, albo z kilku tafli szklanych złożone jeszcze konstrukcje? Znaczy, jeżeli one nie są w szerokości głośników, tylko tak poza, to nawet mogą być otwarte. Ja tutaj nie zamykam tych drzwi do odsłuchu i one nic nie wpływają. Gorzej jakby były po stronie głośników, nie? Czyli z której strony głośników. To wtedy jest gorzej. A tutaj nie, tutaj one już nie mają takiego wpływu na to, bo one są poza obrębem bazy, tym bardziej, że ja bazę mam skierowaną na uszy, czyli mam bliskie pole. Ale nawet jak nie mam na bliskie pole, tak jak LS1000, które są na prosto, też nie wpływają mi tutaj na dźwięk, że nie. Jeżeli już ktoś tam chce, to tam można oczywiście tam obić czymś to, prawda, że czymś miękkim, jak już tak, no, jak już można sobie popróbować, zanim się coś obije, to zawsze można kilka poduch wziąć, jak to się mówi, drzwi zamknąć i te poduchy na drzwi założyć i zobaczyć, czy to ma jakiś wpływ, prawda. Ja zawsze wolę najpierw sprawdzić na czymś, niż mam od razu zainwestować, a później okaże, że to nic nie daje. Więc lepiej sprawdzić. Oczywiście. Czyli zamykasz drzwi, tam jak masz jakieś poduchy, tam kołdrę czy coś, to najwyżej kołdrę zarzucasz na drzwi, drzwi tak przymykasz, żeby ta kołdra wisiała na tych drzwiach, siadasz i patrzysz, czy to coś pomogło, czy nie pomogło, bo kołdra będzie dość gruba, nie? I coś tam wytłumi. Jak nie będzie różnicy, to można sobie odpuścić. Jak będziesz słyszał, że coś jest lepiej, no to już można pomyśleć o tym. To wszystko trzeba sprawdzić eksperymentalnie i najlepiej na tym, co się ma, a nie iść od razu do tapicera, zrobić tego, a później się okaże, że wydało się 1500 zł, a dalej było jak było. Nie ma sensu, po prostu. Oczywiście, bardzo słusznie. Grzegorz, głośniki, wysokość pisałeś 40 do 55 centymetrów. Zależy to od modelu kolumny. A czy zalecasz na przykład jakieś regulowane konstrukcje, czy raczej to powinny być blaty umieszczone stabilnie? Znaczy regulowane, no w miarę, żeby te regulacje mogą być pod warunkiem, że są sztywne, bo nieraz są takie, regulacje, że ruszasz, a to ci się wszystko chibocze, nie? No to raczej to nie jest skazane, żeby ci się konstrukcja gdzieś tam na śrubkach, czy na tych regulacji ci się po prostu gibała, nie? Tam jednak pewne ciśnienie głośnik z siebie daje, jak mu się będzie cofać ta podstawka, to będzie, kurczę, niefajnie. Więc jeżeli już regulacja, to bardzo stabilna, taka, że jak wyregulujesz i skręcisz, to jest tak, jakby, kurczę, było zaspawane, nie? To wtedy tak, to wtedy sobie możesz regulować tą wysokość, wyżej, niżej, jak masz, no, czy na jednej nóżce, czy na 4 nóżkach, i jak jest regulacja taka mocna, że ci się to nie trzęsie, nie chibocze, nie brzęczy, to tak. A jeżeli jest taka, chibotliwa, to lepiej unikać takich regulacji. Ja mam generalnie 36, nie mam 45 podstawki, bo oryginał Grundika ma 36, 45 ma od Bossa podstawka, ale ją trudno kupić, tą bossowską. Ona jest taka sama jak Grundik, tylko że jest wyższa, ale można ją przerobić, tą Grundikowską, bo można dać dłuższy śrubunek w środku i rurkę dołożyć i też 45. Ja nawet kupiłem ten śrubunek, rurki jeszcze nie, że da się przerobić, jakby chcieć na 45. Tą oryginalną Grundikowską, nie? Na wyższy poziom. I da się to wyregulować. I tam widziałem inne konstrukcje takie, że no, ramka taka, nie, a la 4T. To też stabilna jest, 45 cm zespawana z kątowników, dobrze, i też może być w sumie, no, jak ktoś ma, jak to się mówi, zdolności spawalnicze, to sobie spokojnie sam może wykonać taką podstawkę, tylko trzeba kątówkę mieć, trochę metalu i spawarkę i można sobie zrobić, albo sobie kupić gotowe, tylko trzeba poszukać, żeby tam są różne te wielkości, długości, kurczę, szerokości, żeby w miarę to pasowało. Żeby nie większe od kolumny, ani też takie, kurczę, malutkie, nie? Żeby się ta kolumna jakoś tam się trzymała, żeby nie, jak się przejdzie, żeby nie spadła z tego. Ale no podstawy... Grzegorz, 650...
Mhm. Tak. Grzegorz, 650, czy według Twoich doświadczeń, bo zalecasz 55 cm blat, wysokość góra blatu, na przykład 30, 40, a 55, duże są różnice, zwłaszcza jeśli chodzi o bas? Znaczy, tu większe różnice będą w zależności od blatu, wiesz, blat, bo tu chodzi o to, że to jest regałówka i ona musi mieć kątowe odbicie jakieś, wiesz, tego basu, żeby go trochę wzmocnić. Generalnie, jak jest niższa podstawa, to musisz trochę niżej siedzieć, nie? O to chodzi, żeby te kolumny były w miarę te wysokie tony były w miarę na wysokości twoich uszu. Bo jak zaczniesz obniżać i będziesz siedział na krześle, na przykład tak jak teraz siedzę i zrobisz nawet na te 55, to one będą dość nisko. I wtedy przeważnie scena się zaniża, nie? Że nie ma takiej sceny, wiesz, do góry, tylko scena się robi do dołu. Jak siedzisz w miarę równo, to ci się scena idzie do góry, nie? I jak masz 45, może być, ale wtedy siedlisko musisz mieć też niższe, nie? Jak masz niską bardzo kanapę, to w porządku. Ale jak masz kanapę, kurczę, wysoką albo krzesło, no to już nie za bardzo. To lepiej mieć wyżej te kolumny, żeby nie zaniżały ci sceny, bo nie jest taki efekt, że orkiestra gra, ale tak czujesz, jakbyś, kurczę, w dół musiał ją trochę patrzeć, nie? A to lepiej mieć jednak, bo ona do góry grała, bo w większości, jak to się mówi, tych muzycznych scen jest, że te pierwsze rzędy, czy tam te drugie, że ty patrzysz do góry, bo oni są na podwyższeniu, a tak jakbyś siedział na balkonie. Masz wtedy, a ja wolę jednak siedzieć od dołu niż od góry. Nie lubię na balkonie siedzieć, bo jakoś tak z lotu ptaka mi nie bardzo orkiestra pasuje. No Okej, Grzegorz, i dlatego ta taka gust. wysokość, wiesz. Tutaj na czacie, wiesz co, zrobiła się nagle, nie wiedzieć skąd, 22. Na czacie rozgorzała dyskusja. Normal stwierdza, że dobry wzmacniacz nie ma regulatorów. Ja nie wiem, co Normal rozumie przez dobry wzmacniacz. Dla mnie dobry wzmacniacz to dobrze grający, rewelacyjnie grający. Może mieć regulatory, może nie mieć. Grunt, żeby fenomenalnie grał. Kwestia producenta, Więc, czy chce je zrobić, czy nie. I tyle w sumie, bo to nie jest, że dobry wzmacniacz nie ma regulatorów. No, i znam konstrukcje, które są świetne i mają bardzo dużo regulatorów, a są wzmacniacze, które słabo grają i nie mają regulatorów. No i co z tego? No i już w ogóle jak nie mają regulatorów, to już nie bardzo się da cokolwiek zrobić z nimi. Choć jest tendencja, wiadomo, że te dużo przemysłowe to przeważnie wszyscy mają regulatory. Anglicy z tymi regulatorami zaczęli pierwsze eksperymenty, że nie będą robić. Ale nad 30-20 wyszedł z regulatorami, a później wyszedł 31-20 bez regulatorów. I nieraz tak przeglądam te angolskie i jednak mówią, że te się regulatory czasami przeją. Mimo to, że wypuścili tak zwaną audiofilską wersję bez regulatorów. No ale to taki bardziej chyba marketingowy chwyt niż to, że te regulatory komuś przeszkadzają. No w czym przeszkadzają? Jak są na zero, to tam się nic nie dzieje, nie? W sumie. A jak komuś coś brakuje, to sobie może podkręcić, też się nic nie dzieje w sumie. Tam żadnych się cuda nie dzieją z dźwiękiem. Normal twierdzi, że to wydłuża ścieżkę sygnału i może popsuć brzmienie wzmacniacza. Właśnie ta długa ścieżka sygnału. No. Interkonekt 20-centymetrowy zagra z tej samej firmy i tej samego materiału zagra nieraz dużo gorzej niż 1,5-metrowy albo 2-metrowy. To nie jest kwestią długości ścieżki toru, ani to nie jest kwestią ilości kondensatorów w ścieżce toru. To są takie marketingowe chwyty, że krótkość ścieżki powoduje, że będziesz miał lepszy dźwięk. To nie jest do końca prawda. Nieraz właśnie wydłużenie ścieżki powoduje, że jest lepszy dźwięk. Często mi się to zdarzało, że skróciłem i zwłaszcza w odtwarzaczach, bo tam tak to ja wzmacniaczy specjalnie nie przerabiam, ale robiłem odtwarzacze takie z grubej półki i
Zrobiłem to najpierw na, jak to się mówi, tak, żeby sprawdzić, jak to jest, a później skróciłem, żeby to było ładnie wyglądało. No i szybko wycofałem się i wróciłem do tego, co było. Skrócenie ścieżki spowodowało, że ten cały urok prysł, kurczę, jak bańka. I trzeba było wydłużyć te druty, trzeba było wydłużyć te połączenia i znowu czar wrócił. No i z tą krótką Czyli nie ścieżką... ma co tworzyć, Nie, to jest nie taka, ma co wiesz... tworzyć dogmatów. Nie, no wiesz, to co, no, zrobić płyteczkę taką mikroskopijną, żeby było jak najkrócej i co to będzie grało? Nie będzie to grało, to trzeba zrobić z głową. Oczywiście jak ta krótka ścieżka gdzieś tam pomaga, to dobrze, nie? Ale to nie jest regułą, że krótka ścieżka ci zapewnia ci super dźwięk. Nie, ona nie zapewnia niczego w sumie, że nieraz, tak jak mówię, to na kabla się można przekonać. Dłuższy kabel nieraz gra często, weź do aktywnych kolumn Grundika. Są kable 5-metrówki, oryginalne Grundika też i są 10-metrówki. 10-metrówka gra lepiej od 5 metrów, a ścieżka jest wydłużona No o właśnie 5 mnie to metrów. zaskoczyło. O 5 metrów. Tak, Nie to mnie o zaskoczyło 10 centymetrów, bardzo. o 5 metrów i gra zdecydowanie lepiej. Jak tego ktoś nie wziął, to może mówić, że kłamie, ale ja to miałem i ja wiem, że gra lepiej. Ja tylko 10-metrowe kable stosuję. Więc Grzegorz, tu jest wzrost o 100%, nie? Z 5 na 10 metrów. O 100%. Ale przy jakich długościach, zobacz. Ja podpinałem pod te 5 zestawy metrów. i 1,5-metrowe kable, wiesz, bo to wiesz, ja nie mam, wiesz, jakiegoś tam, żebym musiał aż stosować 10-metrówki, mogę to podłączyć 2,5-metrowe chyba podłączałem kable, nie? Do tego. I wcale lepiej nie było. Wcale, tylko że już nie tej firmy, nie? Tylko takie miałem, jakie miałem, wiesz, żeby zobaczyć. Kupiłem kable takie, jak uważałem, że są, że spełnią moje zadanie i one spełniły swoje zadanie, bo one grały troszkę, zresztą je mam do tej pory, one troszkę grały minimalnie cieplej, minimalnie od tych oryginalnych, nie? Minimalnie cieplej, ale bardzo dobrze, że jestem bardzo zadowolony z nich. Takie zastępcze, nie? Bo do oryginałów miałem problem z dostępem wtedy. I mówię, kurczę, takie długie kable, tak mi się tu szwędają, skrócę je, nie? Zrobię 5-metrowe. Zrobiłem 5-metrowe, włączyłem i szybko się wycofałem z tego, bardzo szybko. Po prostu przestało to mi podobać się ten dźwięk. Wobec Więc tego, tą krótką ścieżką, tutaj... no, można teorię mówić, że krótka ścieżka, wiesz, poprawi, może w niektórych konstrukcjach rzeczywiście, jak projekt, wiesz, nie daje rady z niczym innym, tylko skróceniem ścieżki i być może tam to coś tam się, wiesz, to przejrzy ten dźwięk albo coś tam, to tak. Ale to nie jest lekarstwo na każdą chorobę wzmacniacza. No. Okej, dziękuję. Arkadiusz Łysiak pisze, że ma pomieszczenie odsłuchowe na poddaszu. Wykładzina po bokach, ulubione graty, czyli wytłumione dobrze w miarę. Emocji w dźwięku na standardowym, tym najbardziej klasycznym zestawie twoim JA220, 7550 i boksy 650 profesjonalnie nie uzyskuje w pokoju tradycyjnym, czyli że to poddasze tak świetnie powoduje oddanie tych emocji w muzyce. No prawdopodobnie ma ten pokój lepiej wytłumiony, nie? Jakoś tam właśnie, wiesz, bo te skosy bynajmniej nie pomagają, szczerze mówiąc, wiesz, w akustyce, nie? Bo one tak są trochę nieprzewidywalne, w zależności gdzie się ustawisz. W takim pomieszczeniu byłem, słuchałem i słuchało się na tych ścianach, gdzie skosy były po bokach. Niektórzy, na przykład Massimo tam słucha nieraz na tych skosach, stawia zestawy na skosach, gdzie ma skos przed kolumnami, ale ja nie wiem. Nie wiem, jak to by zagrało, bo tak nie słuchałem. I no trzeba, tak, wytłumienie, tam myślę, że po prostu ma lepiej wytłumione te graty i tam jakieś inne rzeczy po lewej, prawej stronie i to, bo widocznie w tym pokoju, którym miał wcześniej, prawdopodobnie tam jest trochę za mało informacji, nie? Czy miał to wszystkie te same graty tam w tamtym pokoju i przeniósł to wszystko na strych, czy po prostu tam było tak, jak było, nie? Czyli standardowy pokój, telewizor i tak jak to się mówi, nie? 2 koty i żona, nie? I słuchał, a tam se przeniósł i zrobił sobie tam po prostu swoje gniazdko, nie?
swoją graciarnię. I przeważnie w takich gniazdkach, graciarniach zawsze będzie lepiej niż w takim, wiesz, pokoju, no jak to się mówi, dziennym do życia, nie? I to warto, wiesz, ludzie niektórzy robią w piwnicach, w garażach, wiesz, ten mój kolega z tego miał to zrobione w garażu, w tym też wytłumione. Dużo ludzi ma tak porobione, że też w garażach. Byłem u drugiego kolegi, też garaż przerobiony na słuchowe pomieszczenie w podziemiu, jak to się mówi, i tam sobie może robić co chce. Że to jest tak, to jest możliwe, że tam u niego na poddaszu to kurczę dopiero wypłynęło, ale na pewno nie były w tym pomocne te skosy. Nie sądzę, żeby te skosy pomagały, bo skosy potrafią być też wredne. Tak, zgadza się. Natomiast Paweł Baran tylko dodał, że przy projektowaniu obwodów RF najważniejsza jest impedancja. Jeśli ścieżka nie ma prawidłowej impedancji, będzie miała większe tłumienie i odbicia, nawet jeśli będzie 5 razy krótsza. To jego uwaga do tego skracania długości ścieżek, o której pisał wcześniej Normal. No tak, no to są wszystko techniczne sprawy, wszystko zależy kto projektował i w jakim celu. No i jedne firmy robią tak, inne inaczej. Z mojego doświadczenia ja nie projektuję akurat takich urządzeń, więc nawet się nie za bardzo zagłębiałem w to. Wiem tylko po swoim doświadczeniu, że nie zawsze krótka ścieżka jest najlepsza. I to w różnych urządzeniach, nie tylko w Grundika, ale też się przekonałem, jak miałem wcześniej inne urządzenia, że nieraz dłuższa ścieżka powoduje, że się fajnie tego słucha i tylko mówię to, co słyszę, nie robię pomiarów tego, nie sprawdzam dlaczego. Każda firma tam robi lepiej, gorzej projektuje, prawda? Jak widać, te tanie wzmacniacze Sanyo, które były przeznaczone, i Grundig praktycznie te 1700 to też jest Sanyo, więc tam nikt nie przewidywał, ani też nie sprawdzał, że to będzie hit, kurczę, jakieś, kurczę, wiesz, dźwiękowe. To po prostu był zwykły, kurczę, samograjek, jak to się mówi, z taniego pułapu. A że to tak gra, no to właśnie jest tam parę tajemnic, które właśnie oni chyba nie do końca może sobie nawet zdawali z tego świadomość, że to tak będzie grało. Tak jak pierwszy NAT był też zrobiony, tam błąd na błędzie jest. Tam jest po prostu tak skopana jest konstrukcja, że wiesz, teraz jak ktoś to jest inżynierem i przeanalizuje, to powie, że to po prostu nie ma prawa grać, a to gra. A to gra i gra dobrze. A błąd na błędzie tam jest. I co? Konstrukcyjnie źle zrobiona, a brzmi. No to wiesz, no właśnie, jak to wytłumaczyć? No, znam ludzi, którzy analizowali to dokładnie i mówią, że ani Sanyo, ani ten nie powinno grać. Nie powinno. Mnie się pytali, dlaczego tam niektóre rzeczy, że czego to tak gra. Ja mówię, no gra tak, no, ale wiesz, no pewny krąg ludzi myślących po inżyniersku ma trochę inne, wiesz, pojęcie, bo oni niektórych rzeczy nie przyjmują do wiadomości, więc nie chciałem tłumaczyć po prostu, wiesz, bo tak jak mówią, że niektórzy, że jaki kabel bym się nie podłączył, czy tam coś, to będzie tak samo. No to jak jest tak samo, to po co powstało kilka tysięcy firm, które sprzedają kable od tam groszowych do tam jakichś tysięcznych. Tyle idiotów znaleźli, że ktoś zapłaci tam 3000 czy 4000 za kable, jak gra mu tak samo jak za 5 zł. No, to chyba, to ja nie wiem, wiesz, no to po co te kable sprzedawać? Jeden zarobić na cały świat i będzie tak samo, nie? Czyli są ludzie, którzy, no, ktoś nie mówi o wiarę, słyszą albo nie słyszą, albo nie chcą słyszeć, albo mają taką filozofię, no, każdy ma po prostu swoje pole wyboru. Dogmatom, że przez kabel płyną tylko elektrony i nic tam więcej się nie dzieje. Z punktu widzenia fizycznego to tak wygląda, nie? No tak jak wiesz, z fizyki, to tam różne, no to z punktu widzenia człowieka, jak staniesz sobie, kurczę, wiesz, na ziemi i popatrzysz, no to powiesz, no ziemia jest płaska, nie? Z tej perspektywy patrzenia. Ale jak polecisz, kurczę, trochę wyżej, no to zobaczysz, o, ona jest okrągła jednak. No, to tak wiesz, to tak można sobie, wiesz. A
Oczywiście. Będąc na Ziemi, praktycznie patrząc na płasko, nie wyliczysz, że Ziemia jest okrągła, bo i jak? Dopiero percepcyjnie, jak pojedziesz się, zniesiesz na góry, dopiero będziesz widział, że jest okrągła jednak. Tak. Paweł Baran chwali, że bardzo dobry wywiad. Słychać, że pan Grzegorz ma doświadczenie. Wobec tego tutaj ukłon Pawła w twoją stronę. Dziękuję. Dziękujemy za miłe słowa. Może nie mam doświadczenia inżynierskiego, bo niektórzy na pewno jak się projektują urządzenia, tam wyliczają i tak dalej. Nie, ja się w to nie bawię, bo to dla mnie nie jest, byłoby to dla mnie nudne. Ja wolę po prostu posłuchać, zobaczyć, spróbować coś zmienić. Nie muszę tworzyć. Tyle jest tych urządzeń na świecie, że Boże kochany, to jakby jeszcze tworzyć następne, to po co? Jak już tyle jest dobrych urządzeń zrobionych, sztuką je znaleźć. O, to jest problem, bo jeszcze na pewno jest mnóstwo rzeczy, które ja nie odkryłem i jeszcze nikt o tym nie wie, że takie są i że tak grają. Ale są to poszukiwania igły w stogu siana jednak. Tak, no bo to nie ma taki wzmacniacz sania, przecież to jest takie nędzne wykonanie, takie nędzne, kurcze, takie nic po prostu, nic, lekkie, małe, kurcze, zaprojektowane najprościej jak tylko można, po prostu to jest końcówka mocy z potencjometrem z regulacją barwy w sprzężeniu zwrotnym, no chyba nic się prostszego nie da zrobić, nic. I to gra, no i to jest ciekawe właśnie. No i to jak? No i kosztowało grosze i nikt nie testował tego w tamtych czasach, nikt nie dawał do żadnych magazynów, nikt tego nie chwalił, nikt o tym nic nie wie po prostu. Było sobie takie coś, co przeszło w swojej epoce i nikt tego nawet nie zauważył, że to było. No Dopiero właśnie, po jakimś czasie ktoś coś tam odkrył. No. A klasyczne, jakieś potężne końcówki, na przykład typu krele, które mają moc spawarki, no wychodzą blado, jeżeli chodzi o barwę i emocje w dźwięku w stosunku do tego po prostu zabawkowego sania. Ja słyszałem kilka takich drogich rzeczy, które rzeczywiście grały dobrze, nie? I to jest kwestia może nie to, że tam mają tyle mocy, czy tam tych, jak to się mówi, transformatory i cuda, wiesz, niewidy, które tam się robi, technologie i tam różne jakieś rzeczy wymyślają, tylko to jest kwestia też, co oni chcą uzyskać z tego dźwięku, bo tak jak w historii audio widzimy, że nawet Anglicy, którzy są bardzo tradycjonaliści, był moment, że w pewnych latach tworzyli pewien dźwięk, pewną filozofię dźwięku, że głośniki z lat powiedzmy tam 70., 80. grają zupełnie inaczej niż z lat 90. I te same firmy to są. Te same firmy. I to jest właśnie ciekawe, że NAD przecież też ma swoją tradycyjną i te NADy, powiedzmy ta cała seria 3020, 3020A, 3020B, 3120, 3130 i tam cała ta seria jest oparta na pewnej filozofii do 304, bodajże i 302 to już była ostatnia taka, która jeszcze coś nawiązywała, miała pewną filozofię barwy i dźwięku. Później nagle odwrót i poszli zupełnie w jedną stronę. Porównać te NADy, a z późniejszymi, to już zupełnie inna szkoła dźwięku. Tak jakby im się po prostu odmieniły gusta dźwiękowe. Bo oni pewnie prawdopodobnie mogliby stworzyć dalej taki wzmacniacz. Ten, który jak gra jak 3020, to przecież dla takich inżynierów to żaden problem siąść i zaprojektować wzmacniacz, który będzie grał tak samo, prawda? Ale im się po prostu coś odmieniło, że oni nie chcą takiego dźwięku. Oni chcą zupełnie coś innego i ten dźwięk poszedł w taką stronę, że no niektórym się to nie podoba, a niektórym się to podoba. Mnie się to nie podoba, ja wolę ten dźwięk stary nadowski niż ten nowy. Ten nowy mnie zupełnie nie podoba się, jest to zupełnie szkoła inna. Tak samo Arkham też miał. Arkham też miał, że miał do pewnego czasu swoją szkołę, a później jest nagle odlot i poszedł w drugą stronę. W szczegółowość, w powietrze, w oddech, w cuda, nie, a nie w barwę. A barwa została, kurczę, jakby, wiesz, wycofana z priorytetów produkcji, no tego, kto słucha, nie? Kto słucha i kto ustala, że to gra dobrze, a jednak coś musimy zmienić. Tak jest. Wiktory twierdzi, że najlepszy na poddaszu jest układ skośny, skosy po lewej i prawej, gdy występują. Tak, no ja też tak uważam.
Takie Tak, jest że jego nie doświadczenie. słuchanie kolumn pod skosami, bo kiedyś byłem też u takiego kolegi, który miał takie coś, to tam ciężko było, no nic, on tam miał Music Fidelity jakieś, wzmacniacz chyba A11, plus już nie pamiętam, jakieś głośniki i kompakt też Music Fidelity CD1 czy coś w tym stylu. Po prostu nie szło tego słuchać, nie szło. I ja tam swojego Arkama, jeszcze wtedy grundikami się nie zajmowałem, Arkama przywoziłem, wzmacniacz, kompakt, też to nie szło. Nie dało się nic z tym zrobić. A właśnie skosy po bokach i ta ściana w miarę prosta z przodu, nie? Tam da się, tak jak tutaj jeden chyba z kolegów napisał, że mu tam dopiero to zagrało. Jak se tam dobrze wytłumił to oczywiście, bo te skośne też tam trzeba popracować nad tymi skosami, ale tam mu zagrało i ja też, to jest dobre spostrzeżenie, że nie na skosach, tylko właśnie na tej ścianie prostej, a skosy po bokach, po lewej i po prawej stronie. To się zgadzam, tak też uważam. Z kolei Robert Szydłowski mówi, że natura prądu nie jest do końca poznana, kable mają duży wpływ na dźwięk, owszem. Może oglądaliście, może ty, Grzegorz, oglądałeś, jest na YouTube taki film na temat właśnie włączania długich linii do Księżyca i z powrotem. Jak szybko po prostu rozprzestrzenia się prąd, czy też energia jest przenoszona. Bardzo ciekawy film na temat właściwie fizyki tych zagadnień. I ludzie, którzy wyobrażają sobie, że prąd to fruwające kuleczki, elektrony swobodne w przewodniku, to jest nieporozumienie, bo ta energia przenoszona jest właściwie poza samym przewodem i to jest zjawisko elektromagnetyczne, przewodzenie prądu, tym bardziej tutaj zmiennego prądu, jakim jest de facto muzyka. Tak. I to są Fachowe bardzo rzeczy skomplikowane zjawiska elektromagnetyczne. Pole magnetyczne występuje wokół przewodników, bo to jest przecież, prawda, zmienne napięcie i to o różnych częstotliwościach i o różnym prądzie, prawda, bo niskie tony mają duży prąd, wysokie tony są wiadomo na innych poziomach i te pola magnetyczne w tym jednym przewodniku się przenikają na tych różnych częstotliwościach. Poza tym przewodnik pod wpływem tych prądów pulsuje. On po prostu zmienia swoją objętość, czyli dobra izolacja, dobre ściśnięcie tego przewodnika powoduje to, że te przewodziki, które tam w środku są, bo są te tak zwane solid core, które nie mają przewodzików, więc one są może mniej odporne na to pulsowanie, ale te na przykład grundikowskie i te inne przewody, to tam jest powiedzmy 150 cieniutkich drucików, prawda, splecionych i ściśniętych izolatorem. Jak izolację będziesz miał nieodpowiednio sztywną, to jak ja zwróciłem uwagę na różnicę brzmienia kabli tych kiedyś, co jak były używane, używałem HPLF 253 i 254. Trójki były czarne, czwórki były białe. Brałeś, ściąłeś ten kabel, to było dokładnie tam 256 chyba tych cienkich niteczek w tym samym izolatorze, tylko że izolator biały był miększy. Izolator biały był miększy był, taki bardziej lejący się, taki bardziej rozciągliwy, a tamten był twardy. I podpinałeś te same kable w tym samym kierunku, bo one tam miały ten metraż, to sobie można było ustalić, wiesz, żeby było tak samo podpięte, żeby wykluczyć jakie wszelakie inne, wiesz, jak to się mówi. I czarne, kurcze, grały, białe, wysokie już skrzeczały. Większy przewodnik powoduje, że ten nie przewodnik, tylko izolator powoduje, że ten w środku kabel pod wpływem prądów, on się ściska i rozpręża, prawda? Pulsuje. Te druciki są dociskane i odciskane, bo to wiesz, pływa. Jak jest mocno ściśnięte, mają mniejsze pole manewru tego ruchu i przez to się zmienia brzmienie, nie? Bo to jest po prostu pewna mechanika drgania w trakcie tego grania. Że to są małe prądy, my tego, wiesz, powiedzmy, to jest w mikroskali, bo tak jak się zobaczy, jak na przykład kable wysokiego napięcia, aż słychać je, aż trzaskają, tak prąd po nich płynie. To powiedzmy taki zwinka stalowa, to ona tam też wibruje po prostu, to trzaska przewód pod wpływem prądu. To nie to, że tam jakieś pioruny tam lecą i trzaskają, to po prostu te druty zwinięte stalowe pod wpływem tych
prądów, on po prostu drży. I jak drży, to jest właśnie to trzaskanie tych przewodów. No to jest właśnie, tylko że tutaj nie usłyszymy tego, ale słyszymy to w dźwięku. I ta izolacja jest, zwróciłem uwagę, że czym jest twardsza i taka bardziej zbita i mocniej, jak to się mówi, dociśnięta do przewodników, tym fajniej. Tym fajniej. Luźna, lejąca się, taka gumowata, jest gorsza. Z mojego doświadczenia, że jak wybieram przewody czy coś, to zawsze patrzę najpierw na twardość przewodnika. Czy jest odpowiednio sztywny, zawsze je miętole w te, bo tam jest parę zawsze ich tych, jak szukam czegoś nowego. To czym twardszy, tym lepszy, nie? A nieraz wychodzi, że z danej serii nawet chyba nawet Massimo to pisał, że tam też gdzieś jakieś przewody były. I mówi, były przewody takie bardzo przezroczyste i takie lekko matowe. I te lekko matowe były właśnie takie miękkie, flaczyste, a te bardzo przezroczyste były twarde. I mówi, że nie kupować tych matowych, tylko te zawsze, kurczę, te przezroczyste, bo tamte nie grają. A mają takie samo znaczenie i tej samej firmy. No i to takie wychodzą szczegóły z praktyki. No niestety ciężko to na wzory czy na coś przeliczyć, bo powiedzmy sobie, te firmy chyba nie mają budżetów, żeby, jakby może ktoś dostał parę milionów, czy tam nie wiem jaka kwota potrzebna na takie badania, to może by do czegoś doszli, ale nikt tym się nie interesuje, bo po co? Oczywiście. Michał, tak jest, my się interesujemy, bo zależy nam na końcowym fajnym brzmieniu. Michał mnie z kolei prostuje mi światopogląd, że Krell S300i brzmi piękną barwą i radzi posłuchać. Okej. Wobec no 50 gra też bardzo dobrze, jak na Krella. Czyli ta na mniejsza, 50, stara. Zwłaszcza w pierwszej wersji produkcyjnej. Przepraszam. Robert z kolei Szydłowski mówi, że znajomy ma 30-20 i to jest klusek. I tu się możemy zgodzić, dlatego że Grzegorz, ty też znalazłeś kilka wersji, co najmniej 5 czy 6 30-20, w tym na tranzystorach Motorola, które mogą kluskowato brzmieć. Znaczy one, powiem tak, z NAD-em 3020, żeby go ocenić, to najpierw go trzeba podłączyć na tydzień czasu i nie wyłączać go w ogóle z sieci. To jest pierwsza uwaga. Bo jak ktoś wziął sobie, podłączył, wiesz, teraz już i słucha, to niczego nie wysłucha. To będzie po prostu porażka. Drugie, tych 30-20, czy miał tą pierwszą serię, czy drugą serię, bo tam te 30-20 niektóre nie były nieznakowane, czyli series 20, czy 30-20 normalne, czy 30-20i, czy 30-20e, czy 30-20 PE, tam było tego do diabła, tych 30-20 i tylko niektóre grają fajnie, choć nawet ten najlepszy z najlepszych, jak się go dobrze rozgrzeje, to już jest bliski temu, tam troszkę go trzeba stemperować, żeby troszkę lepiej kontrolował bas i trochę, żeby się góry otworzyło. Nie są to duże zmiany, ale są i on nadal zostaje oryginalny, ale się poprawiają te cechy. Ale to jest pierwszy warunek. Jak ja używałem 30-20, bo teraz na razie nie używam, bo nie mam czasu, to był włączony przez pół roku non-stop. Ja go po prostu nie wyłączałem. I kiedy go nie włączyłeś, grał super. Jak go wyłączyłem, na drugi dzień włączasz, nie będzie grania. Nie będzie grania. Nawet za godzinę, 2 trochę się poprawi, ale to nadal nie będzie grania. Musi być włączony non-stop. Jak jest non-stop włączony. No i te tranzystory. Też. Ja preferuję RCI, bo to jest ich główny projektant i producent. Motorola są już niestety licencyjne i wszystkie inne następne to już jest licencja i one nie brzmią tak samo jak RCI. One są bardziej zmulone od RCI. RCI są najbardziej przejrzyste z tej całej serii i też miałem no, te RCI to zawsze miałem i mam, ale ktoś mi przysłał na Motorolach i ja te poprawki tam zrobiłem, żeby było tak jak na tym. I te poprawki znaczy trochę poprawiły, ale nadal to muliło. I musiałem kombinować z odtwarzaczem, z przewodami podmieniać, bo nie dało się uzyskać tej przejrzystości po prostu. Po prostu muliło, bardziej muliło na Motorolach. A na RCI okej.
Małe poprawki Tak. i do grundików, zwłaszcza 650, jeszcze jest ważne, po co podłączamy, bo jak ktoś podłączy je pod 1500, to jest nieporozumienie. To one z 1500 nie zagrają, choćby nie wiem, co się działo. Nie? To nie będzie dobry dźwięk. Będzie właśnie trochę zamulony, bo one nie są tak przejrzyste jak 650. 850 też już nie są takie przejrzyste, dlatego dla 850 wymyśliłem PA1000, który właśnie powoduje tą przejrzystość, że jest taka jak na 3020 czy tam na JA220, że da się to po prostu otworzyć, te kolumny w tej kontekście jak 650. A tu typowe 3020 to jest typowo pod 650, kurczę. I koniec, kropka, kurczę. Żadnych 850, żadnych 1500. Jeżeli chcemy 850 czy 1500, to 3130. I będzie też super. I też będzie super. Super. Vittore potwierdza Twoją opinię, że sprzętu tranzystorowego najlepiej byłoby w ogóle nie wyłączać. To jest dla nich najzdrowsze. Tak, dokładnie. Okej. Grzegorz, północ nas za chwilę zastanie. Strych, poddasze omówiliśmy. Kolor kotary pewnie nie ma znaczenia. Nie ma. Szafa była częściowo przykryta kotarą, czyli boczne odbicia. Dodatkowe kolumny to już omawiałeś. Bałagan najlepszym przyjacielem audiofila, ale oczywiście... Ale żony wrogiem. Bałaganu. Tak. Audiofila. Czy dobrego brzmienia tym samym. Tak, dokładnie. Czy Dokładnie. To mogą się pełnić wykluczy. rolę adaptacji? Czy poduszki Twoim zdaniem by się do czegoś nadały? Znaczy, powiem tak, no poduszki, wiesz, jeszcze w tym bałaganie, to już zupełnie, wiesz, no, będzie bałagan bałaganu, ale do przetestowania sobie pewnych opcji, jak masz, wiesz, no, jak macie pokoje takie, no, że nie wiecie co ewentualnie, bo tak robią z tymi, co rozmawiam, to mówię, jak żony nie ma, to kurczę, wyciągnął wszystkie kołdry, wszystkie poduszki i zrobił bałagan, kurczę, z tym wszystkim. I dopiero mówi, kopara mu opadła, mówi, Boże, jak to gra. I wiesz, ale jak żona, to szybko pochował i koniec, nie? I nie ma słuchania. Znaczy, no jest słuchanie, tylko że na innym poziomie. I dopiero sobie zdał sprawę, jaki ma wpływ po prostu adaptacja pomieszczenia, prawda? Bo no i skąd masz wiedzieć, wiesz, w swoim pokoju, jak będzie dobrze, jak nic nie zrobisz w tym kierunku. Trzeba coś, wiesz, pokombinować, coś właśnie poduszki, tam jakieś, no różne rzeczy, podgłówki, jakieś tam, no różne rzeczy, coś miękkiego, koce, nie koce, jakieś tam kołdry, wszystko się nada i trzeba pokombinować w punktach, po rogach, po ścianach, po drzwiach, no w zależności jakie kto ma pomieszczenie. I do czegoś, jakichś wniosków się dojdzie. A jak ktoś już chce tak pięknie, ładnie, no to wiadomo, to już jak już będzie wiedział, gdzie co wstawić i gdzie co wytłumić, no to można albo te głośniki kupować i kolekcjonować, albo kupić sobie właśnie te różne wytłumiacze. No i tam gdzieś, nie dałem Ci tego zdjęcia, bo to nie jest zdjęcie moje, z mojego pomieszczenia, więc Ci nie mogłem dać tego zdjęcia, ale to człowieka, który wydał duże pieniądze na różne rzeczy. Ma tam całkiem porządne sprzęty i lampowe i wzmacniacze, ale i 850 właśnie mi przysłał pod GG 300B na podwójnych 300B wzmacniaczu i to tam na swojej grupie dostałem pozwolenie, to tam na mojej grupie jest ten filmik, to gra to całkiem przyzwoicie i tam jest pokazany ten pokój. To jak ktoś jest w mojej grupie, to będzie widział, ale to tylko ci są, co mają no, urządzenia GAT, inni tam nie mają dostępu do tego. No to tam widać, że ktoś zainwestował no całkiem chyba niezłe pieniądze, żeby mieć pokój zrobiony i to wygląda rzeczywiście imponująco. Nie? I gra to słychać nawet z telefonu, że to gra. Tak jest. Z kolei jeszcze tutaj na czacie, bo pozostałe kwestie właściwie omówiliśmy. Trójkąt mamy nierównoboczny w Twoim pokoju, bo jest 150 razy 150 na 180. Tak, no tak akurat wychodzi, wiesz, no tu można sobie eksperymentować, wiesz, to nie są liczby, wiesz, no twarde, jakieś tam, wiesz, wyliczone, przemyślane, tylko po prostu tak mi pokój daje, nie?
za bliżej nie mogę, bo już będę miał oczy, kurczę, w sprzęcie, nie? A dalej mi nie da ściana. Więc nie mam tutaj już większego manewru. Dalej to właściwie jest gorzej, więc jest taki poziom na krawędzi kanapy, że jak nie opieram się, tylko dam tak trochę głowę do przodu, jest idealnie najlepiej, nie? Jak już się trochę oprę dalej, no to już jest troszkę gorzej. Nie ma takiej bezpośredniości, a ja chcę uzyskać taką typową bezpośredniość, wiesz, taką, że wszystko czujesz, każdy punkt, jak to się mówi, sceny i wokal jest bliski i bardzo, bardzo taki, wiesz, namacalny. No, jest to układ tak jest. typowo tak, dla jednej osoby, nie dla grupy słuchaczy, tylko dla jednej osoby, która se siądzie i chce po prostu posłuchać sobie, wiesz, muzyki, którą lubi. No, dla grona, powiedzmy sobie, 5 osób, to już raczej jest, wiesz, no, nie do uzyskania w tym ustawieniu kolumn. LS-y 300, te LS-y 1000, no być może dają ten efekt, że już tam jest, nie ma takiej punktowości, że one się po prostu rozprzestrzenia dźwięk wszędzie, nie? Jakby był po prostu w każdym punkcie, czyli siedzisz z boku czy z boku, trochę z tej strony, to masz ten sam obraz, masz po prostu. No tak Czyli tak grają, taką mają charakterystykę. Tak, taką mają charakterystykę swoją, no i to są jedyne kolumny, które w ten sposób grają, bo wszystkie inne są takie bardziej kierunkowe, nie? Arkadiusz Łysiak proponuje niedowiarkom doświadczenie. Przewód dodatni to pojedynczy drut, a na ujemnym przewodzie dać dużo pojedynczych nitek i sprawdzić, jaki tego będzie efekt. I o, ciekawe. Ciekawe, tak, to może być ciekawe, że tu pojedynczy drut, a tam linka, no powiedzmy sobie, plecionka. No, na minusowym plecionka, a plus, tak, bo umówmy się, że tam prąd płynie nie w tym samym kierunku, tylko na plusie płynie w przeciwnym kierunku niż na minusie. Jeżeli chodzi o impulsy, no, w polu zmiennym. To znaczy cały prąd po prostu nie jest tak, że on płynie tylko do kolumny. No tam jest prąd zmienny, prawda? Tak, no ale on, wiesz, trudno mi to teraz powiedzieć, ale to też Massimo porównywał no bo ja tam przejrzałem jego tam te materiały, bo czasami też skorzystać można z czyjejś wiedzy, której człowiek może nawet, wiesz, nie spróbował, wiesz, pewnych rzeczy, bo on wcześniej się zajął tym tematem i więc pewne rzeczy i miał większe możliwości, bo miał większy dostęp do różnych takich, wiesz, super sprzętów i sobie mógł porównać. Nie? Ja tam, kurczę, nie specjalnie nie szukałem tych super sprzętów, tyle co na tych różnych tam wyjazdach, czy tam jak ktoś ma. A on, wiesz, w latach tamtych, co ja zaczynałem, to on sobie mógł pozwolić, wiesz, na Krela, czy tam na jakieś inne rzeczy, nie? No, więc miał tą możliwość, no ale wnioski mamy takie same, więc, wiesz, nie musiałem po prostu inwestować aż takich pieniędzy, żeby, wiesz, dojść do tych samych wniosków. No wystarczy posłuchać gdzieś w salonach, bądź też na audio show różnych marek i wyrobić sobie własne zdanie. Vittore z kolei twierdzi, że najlepszy kabel głośnikowy powinien mieć izolowane nitki. Znaczy to jest tak zwany, no tak, no wiem o co mu chodzi, że każda nitka, tak jak mamy w tych kablach, to każda nitka ma oddzielną izolację i to jest kręcone i później przy lutowaniu trzeba te wszystkie nitki opalić, żeby się dało je zlutować, nie? Bo każda ma swoją izolację. Robią takie kable i tylko jest kwestia, wiesz, ja już różne rzeczy próbowałem, tego akurat nie miałem, bo to są dość drogie kable w sumie, nie? Bo to technologia jest po prostu droższa być może, a może firmy mało tego robią i sobie wołają za to duże pieniądze, ale dla mnie kabel się nie dzielą na złote, srebrne, czy jakieś tam, wiesz, z innych materiałów, ani na długie, krótkie, tylko na te, które pasują do systemu i na te, które nie pasują. I niezależnie z czego one będą zrobione, czy to będzie, kurczę, miedź taka, czy jakaś zwykła miedź, czy izolator będzie teflon, czy to będzie izolator propylen, czy tam jakieś inne, tych jest tam z 5 czy 6 rodzajów izolatorów, które stosują. I czy to będzie ekranowane, czy nie ekranowane, nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne jest, że podpięte do danego układu kabel wpisuje się
w charakterystykę całego systemu. Jeżeli się nie wpisuje, to on może być ze złota, a ja i tak go nie wepnę, nie? Bo po prostu nie gra. I nic tu mi złoto nie pomoże, ani żaden, kurczę, super izolator teflonowy, czy tam jakieś inne cuda na patyku. Po prostu jak nie gra, to nie gra. I go nie zmuszę, żeby grał. Po prostu nie wpisuje się w daną charakterystykę tych urządzeń, czyli kompakt, powiedzmy, ja mówię o standardowym takim, bo teraz już są różne te źródła, kompakt, wzmacniacz kolumny. I jak coś mi się wpisuje, to ja włączam, mówię, tak do mnie przyjeżdżają, tak mam 850, 1500, 650 i tak właściwie jak je podepnę, to wszyscy mówią, to wszystko gra prawie tak samo, tylko że tutaj troszkę może więcej basu, trochę tego, ale tak generalnie wszystko jest tak samo. Tak ma być. Bo jak gra coś inaczej, to znaczy, że to już nie jest to, nie? Bo one mają podobną charakterystykę, tylko że mają basu mniej, więcej lub są troszkę mniej przejrzyste lub bardziej przejrzyste. Ale da się to wszystko zrobić, żeby było prawie, że tam wiadomo, że z basem tam się nie poszaleje, jak jest za mały głośnik, ale te LS1000 mają takie małe głośniki i ktoś zawsze jak puszczałem LS-y, to mówił, że grają 1500. Po prostu taki był bas, że myśleli, że to 1500 grają, a tam są malutkie głośniki. To jest kwestia po prostu dopasowania. I te lice, że żyła ta solid core, te takie pełne, mieszane, cienkie, grube, płaskie, szerokie, wielożyłowe, to wszystko jest ok. Nie, to jest wszystko dla ludzi, to jest wszystko do kupienia, to wszystko jest pod warunkiem, że ci pasuje do twojego systemu. Bo jak nie pasuje, to wiesz, można historię pisać, kurczę, zrobić złote końcówki i tak dalej, no ale co z tego, jak to nie gra u ciebie? A u kolegi może akurat gra, jest super, nie? Bo tak jest, że ktoś pójdzie do kogoś, o kurczę, jak fajnie to gra, nie? I kable jakie, wezmę, pożyczę kable, przyniosę i zobaczę, czy to będzie tak u mnie. No, pożyczasz, przynosisz, nie gra tak fajnie. No właśnie, i to masz jest jedyne zwykły kryterium. Tak, zwykły philipsowski, tam jakiś, czy grudikowski kabel podpinasz, czy tam jakiś mój w systemie dopasowany, tam znajomi, którzy tam mieli znajomych, którzy mieli tam też jakieś drogie kable, różne cuda po 1500, po 2, po 3000 i w tym systemie, który im tam wysłałem, sobie kombinowali i większość tych kabli, kurczę, nie dorównywała temu kablowi, co ja tam do tego kompaktu dodaję, czy do czegoś, a tam gdzieś coś, tam ktoś znalazł, że za 1500 zł prawie grał tak samo, no. A ten kosztował 80 zł, no to już wiesz. A wszystkie te za 3, za coś nie grały w tym systemie, no, bo nie grały, bo były niedopasowane. Ani złotówki, ani dolary nie grają. Nie, to nie gra w Forza, tylko dopasowanie. Jak jest dopasowane, to ci za 5 zł zagra. Jak jest niedopasowane, to ci nawet za 10 000 nie zagra. Ale to nie jest powiedziane, że ten kabel jest zły, tylko jest niedopasowany, bo ja nie krytykuję, że kable są złe, bo ten zły kabel, który u ciebie nie gra, może u kogoś grać rewelacyjnie, ale w innym systemie. Dlatego ja też mam chyba z 5 czy 6 rodzajów tych cinczy, z 5 czy 6 rodzajów tych kolumnowych, bo mam dany system, mam na przykład DVD i w danym tym kompakcie, i dany do tego na przykład cinch, ale zmieniam na przykład na nie DP, tylko DCD 1000 Denona albo jeszcze na coś innego, to automatycznie zmieniam od razu cincha, bo ten cinch od DVD z tym nie gra. Daje inny cinch, bo już od razu się rozjeżdża to, co nie powinno. Takie są reguły, wiesz. I on też nie jest taki jakiś strasznie drogi, bo ja nie chcę mieć drogich rzeczy, bo to tania czy droga rzecz jest nieistotna, tylko żeby była dopasowana. To ja wolę dopasować tanią rzecz, niż dopasowywać, szukać po 500 czy po 1000 złotych kabli, która zagra mi tak samo jak ta za, kurczę, za 80 czy tam za 50. Tylko jest kwestia gorzej szukać, no bo trzeba przerzucić. A tamte może trochę więcej się trafi, może nie trafi się. No to jest loteria, czysta loteria. Więc kable są albo dopasowane, albo niedopasowane. A czy są zrobione z miedzi tlenowej, czy beztlenowej, czy z aluminium, czy nie wiadomo z czego, najważniejsze jest, że jak puścisz i jest to, co powinno być, to znaczy, że ten kabel jest bardzo dobry. A jak ci zagra ze złota, kurczę, kosztujący 10 000, no to też jest bardzo dobry. Tylko czy jest sens wydać 10 000 na kabel, jak masz system, kurczę, za 3000 czy za 2000? To jest następne pytanie dla tych, którzy nie mają kasy. A ci, co mają kasę, to dla nich jest bez problemu, nie? Kupują i mają. Tak, oczywista sprawa.
No to tak. Tak jest. Grzegorz, Michael Maj pisze, witam, mam pytanie dotyczące materiału z grudnia. Pan Grzegorz wspominał o odsłuchu Mission 2 plus PSX oraz kolumny BMW DM640. Jakie źródło by Pan polecił do takiego zestawu? Czy jakieś inne kolumny podobały się Panu z M2? Znaczy z Z M2 chodzi o Missiona M2. Ja M2 to ja słuchałem bodajże z Arkabem 8 albo z 7, już nie pamiętam, wzmacniaczem. I z kompaktem też z 8 albo 7. Na tyle, że jak się M2, to były M2 czy M1? M1 mi się bardziej podobały od M2. Mission. Ta pierwsza seria. Pierwsza seria mają mniejszy bas, ale mają lepszą średnicę, zdecydowanie. Czyli jakbym miał wybierać między M2 a M1, wybrałbym M1. I to właśnie narkami porównywałem. M2 mają więcej czegoś, ale nie są tak dokładne, nie są takie fajne. A Mission, a tam jeszcze było z czym 640. Źródło. Znaczy Chodzi o źródło, tutaj było, gdyby były 640. tutaj były, to słuchałem tego na Arkamach. To na Arkamach było. 8 albo 7, już nie pamiętam, w której wersji było, to kolega akurat. Ja też wtedy miałem Arkamy, tylko że ja miałem wcześniejsze, a on miał te późniejsze. Mówisz o odtwarzaczu. A jeszcze o 640, tam odtwarzacz był Arkama, 7 albo 8. Albo 7 SE, już nie pamiętam. To było tak dawno, że te M1 na mnie największe wrażenie zrobiły z tej serii, ale ta wersja pierwsza, bo później były tam M1X, coś tam, no one już odpłynęły, to nie było to. I tak samo, ale tam 640 chyba, DM się pytał pan, tak? O DM 640 i wzmacniasz do tego, tak? No to DM 640 to bardzo fajne kolumnienki. One fajnie chodziły z Mission Cirrus 2 i do tego PSX. Ten dodatkowy ten. A kompakt tam chyba na tym był Marantz 52 SE chyba, z tego co kojarzę. I to też zrobiło na mnie fajne wrażenie, że było to bardzo fajny dźwięk. Ale były kolumny tak drogie wtedy, że po prostu nie w moim budżecie. Teraz się trafiają za 2-3 koła można kupić, więc teraz byłyby w moim budżecie, tylko że ja niestety nie stawiam teraz na kolumny podłogowe, bo nie mam bardzo gdzie ich stawiać, więc to jest też już mi niepotrzebne. I jeszcze co ciekawego, jeszcze z fajnych takich, z moich doświadczeń z tych lat, pamiętam, co dla mnie zrobiło wrażenie piorunujące, to były kolumny NAT 802. NAT 802 chodziło to z NAD-em 217, taką wielką końcową, kurczę, tam 35 kilo i to chodziło na przetworniku, zresztą przeze mnie lubianym QED Digit Reference i z transportem za wielkie pieniądze CDM12 Marantza. I to na jakichś kablach, już nie pamiętam, jakichś z tych, i to, kurczę, no po prostu gęsie skórkę pamiętam do tej pory, jak 4 pory roku leciały, to normalnie szok. Te 802 po prostu mnie zaskoczyły, że tak potrafiły zagrać, ale podobno grają świetnie z NAD-em 302, 304, ale tego nie sprawdzałem, bo ktoś słuchał i mówił, że jest 502, 302 i te 802 to fajny układ, nie, że fajny układ, że to fajnie zagra, ale nigdy nie miałem jakoś okazji tego sprawdzić, choć nawet ostatnio się zastanawiałem, czy 302 nie kupić i 502, ale już za dużo tego mam, już nie będę chyba się... Dla sprawdzenia nie chce mi się już po prostu... No to tak, z tego co mogłem powiedzieć. Musiałbyś mieć salę gimnastyczną
Tak, już mi Na nie magazyn. mieszczę się po prostu z tymi rzeczami, więc zresztą bez przerwy coś nowego, no trzeba się zająć starymi rzeczami. Wiadomo, no ciekawość jest, wiesz, no, rozwijająca, nie, bo człowiek jest ciekawy. Wcześniej to było Tak. kosztowało straszne pieniądze, a teraz tam nieraz z jakiegoś zepsutego 502 można za 100 zł kupić i naprawić i nie ma problemu, nie. Jakoś tak przeoczyłem, miałem kupić, było za 100 zł, ale przegapiłem, bo zapomniałem. Było, że wyświetlacz nie chodził i coś tam, ale było do naprawienia to wszystko. Dałem spokój na razie. No. Z kolei Grzegorz on-off mówi, że znajomy ma dłuższą ścianę w książkach na regałach i ogólnie jest tam artystyczny bałagan. Zawsze się temu dziwi, ale na budżetowym sprzęcie uzyskuje piękną barwę w takim artystycznie zabałaganionym pomieszczeniu. Ale sprzęt ma też na dłuższej ścianie. Sprzęt Tak, na dłuższej ścianie, w książkach na regałach. A w książkach na regałach, tak. No to jest właśnie potwierdzenie tego, że nawet nie trzeba mieć jakiejś bardzo wyszukanej elektroniki. Jeżeli mamy fajnie pokój zrobiony, no to będzie to jakoś grało, nie? To wiadomo, każdy ma tam jakiś swój poziom odniesienia, nie? Że jak ktoś słyszał coś tam lepszego, to wie, że tam czegoś brakuje. Ale generalnie chodzi o przyjemność słuchania. Jeżeli ktoś nie ma, jak to się mówi, zawyżonych swoich poziomów jakości, prawda, to będzie się to podobało, no. Bo jakby miał bardzo dobry sprzęt i puste te ściany bez regałów, to myślę, że by mu się to nie podobało. To by po prostu go męczyło. Bo po godzinie grania po prostu miałby ochotę wyłączyć i wyjść. Tak by było, bo jednak te hałaśliwe pomieszczenia tak działają. Tak? Wytłumieniu przez książki, regał i artystyczny bałagan. Z Tak. kolei Robert Janicki pyta, tranzystory germanowe, czy grają lepiej niż krzemowe, twoim zdaniem? Znaczy, to tak jak z kablami. Lepiej. Grają po prostu inaczej. Tak jak lampy grają inaczej, choć niekoniecznie. Zła lampa potrafi być ostrzejsza od tranzystora i bardzo nieprzyjemna, i zniekształcona, i zbełziona i tak dalej. Bo w lampie, sama lampa jeszcze nie jest taka decydująca dźwięku, tylko transformator. Jak mamy słaby transformator, to nawet najlepsze lampy świata nie uratują tego wzmacniacza. A dobry transformator teraz to jest co najmniej 5 koła za sztukę, jak chce się mieć dobry transformator. Czyli 5000, jak ktoś umie zrobić, jeszcze trzeba wiedzieć, kto umie robić dobry transformator. A te resztę to jest po prostu pomyłka i te lampy nie będą nigdy grały i nie zagrają nigdy dobrego dźwięku. Tak samo German. German był, bo na początku wyszły tranzystory germanowe. On jest generalnie cieplejszy. Generalnie, ale to tak mówię generalnie, jak weźmiemy te dwa same układy i wstawimy, to German zawsze będzie trochę cieplej. No ale jak się zrobi dobrze tranzystor, to on będzie tak samo ciepły jak German. Germany miały tą wadę, że nie miały dużej mocy, że tam nie można było wyciągnąć więcej niż powiedzmy 15 watów, czy tam ileś tam, na jednym, tam te pierwsze były te słabe. Ja mam germanowy, ten 820 jest na Germanach, akurat RTV 820, bo już następne są na tranzystorach. No i czy on gra lepiej od tamtych za 1040 i 820 na przykład, czy 1020? Nie gra lepiej, gra po prostu inaczej. Jest cieplejszy, taki bardziej zaokrąglony, taki, taki, ktoś powie, że to lampa, ale jak lampa tak gra, to też jest słabo, bo ja mam lampę w tranzystorze, w Arkamie, na wyjściu bufor zrobiony i jak się ją i testowałem X lamp, żeby sprawdzić, która najlepsza, współczesne i stare, i Philips SQ, i Telefunkeny, i softeki nowe prosto z pudełka. I mi wyszły, że softeki są najlepsze, bo mają najpotężniejszy, najbardziej otwarty dźwięk, tylko miały jedną wadę, że miały sybilanty i były ostre na górze. Ale to rozwiązałem ten problem. I zagrały jak Philipsy, te wszystkie kół i te Telefunkeny wysiadły przy nich. I tak samo tutaj German jest fajny, jak się dopasuje do tego kolumny i ja miałem 250 do tego ustawione i do tego Marantz 63 pierwszej wersji złoty, ten od góry wkładana płyta i to grało bardzo fajnie, w bliskim polu, przy komputerze puściłem.
przyjemnie i miałem jeszcze drugi jakiś chyba germanowy 521 Philipsa wzmacniacz. 521 i jeszcze był amplituner 710. Podobno ten amplituner 710 grał lepiej, nie wiem dlaczego, nie wiem, bo to jest ta sama końcówka, tylko trochę coś tam no, było pokombinowane inaczej. I też był taki ciepły tego, trochę mulił, generalnie mulił i taki trochę nieczysty był no, przy jakichś tam większych głośnościach, no ale dało się go słuchać, dało się go zaakceptować. Więc to jest kwestia wyboru. No ja do tranzystora nic nie mam. Jak jest dobrze tranzystor zrobiony, to jest raz praktyczniejszy, łatwiej go naprawić, jeżeli nawet coś padnie, nie zużywa się tak jak lampy na przykład. Lampy niestety trzeba zmieniać co pewien czas i jest to po prostu no, kwestia, no bo ktoś lubi lampy, jak się świecą, też estetyczna forma też może być dla kogoś. Każdy coś dla siebie znajdzie. No. Są lampy Grundika, które też tutaj tam sobie przesłuchałem i te takie lepsze, bardzo fajne, te Grundika lampy, nie powiem. Tylko, że to lampy. No. Ja do lampy tak specjalnie nie mam sentymentu jakiegoś, mimo to, że w moich czasach lampy były radia lampowe na początku. Ale grają fajnie, lampy te NF20 na przykład, bardzo fajny wzmacniacz. Jak się dobrze lampy kupi i go się przejrzy, to żyłbym z tym dźwiękiem. Da się żyć. Da się żyć i da się tego słuchać. No. Tego trzeba kupić, trzeba to zrobić, no i trzeba dopasować system. Ja akurat na 2500 słuchałem Tak kolegi bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywne miałem odczucia, że taką lampę mógłbym mieć, ale większość tych lamp, które gdzieś tam mi się przewijały, miałem Pioniera, coś tam, to nie. German też da się żyć, tylko trzeba po prostu znaleźć dobry wzmacniacz germanowy. Było tam parę takich, nawet jednego, kurczę, chciałem upolować, ale mi ktoś sprzątnął sprzed nosa. Bo chciałem z ciekawości po prostu go zobaczyć, bo gdzieś tam no, widziałem coś tam i czytałem, że podobno potrafi zaskoczyć w pewnych momentach. I się trafił za nieduże pieniądze i mówię, kurczę, ale to nie udało się, więc trudno, nie będę wiedział, najwyżej, chyba że gdzieś jeszcze kiedyś trafię. Więc, znaczy germanowe są jeszcze ten SV40 jest Grundika, prawda? Bo zapomniałem o nim. Bo później te następne to już są przymówki, czyli te najmniejszej mocy. Ty miałeś chyba, Artur, ten wzmacniacz. Tak, SV40. Tak, gdzieś sobie czeka. Tak, czeka sobie. Miałeś. No, on był u mnie, wiesz, ja go posłuchałem, wolę jednak tranzystory, ci powiem. On ma takie swoje misiowate ale nie, jakbym miał wybierać między nim a V7000 czy V1700, to wolałbym tamte. Przynajmniej do tych kolumn. Być może one by trzeba było do tego SV dobierać 706 jakieś albo 704 z tych takich, wiesz, z tymi pryzmatami, tymi na wysokich tonach. One są jaśniejsze i żwawsze, być może by rozbujały ten wzmacniacz, nie? Bo 850 są dla nich, czy tam 650 są za tłuste po prostu. Ten dźwięk jest taki trochę ociężały. A tamte kolumny są takie żwawe, bardziej takie właśnie do tych wzmacniaczy są troszkę za jasne, to być może ten SV40 by z nimi zagrał, bo one są mniej więcej gdzieś w tym okresie chyba były robione. I być może to by się spasowało. No to właśnie trzeba po prostu dobierać. To były starsze modele. No ale 706 była też chyba, nie? Później takie większe troszkę. Dość płaskie i dość wysokie. Z taką kratownicą na wysokich tonach. Tak. U góry. Robert z kolei podejrzewam, że po NIK-u jest krótkofalowcem. Daję tu przepis na ten eksperyment, żeby wziąć cewkę ze starego stycznika na 230 V, odwijasz, spleść lice, ale różnicę słychać, jak się da raz pojedyncze, grube na plus i minus, a raz splot na plus i minus. Więc jak ktoś chce się przekonać, jak to jest, Robert dał tu przepis na eksperyment.
No widać, że Okej. coś słychać, jak się nawet z przewodami coś pokombinuje, takimi, no nie wiadomo jakimi, Tak. z byle czego, jak to się mówi, z byle cewki. No właśnie, ze stycznika nawet. Michał, kabel głośnikowy nie może być zbyt gruby, ponieważ rośnie pojemność i tworzy się kondensator, czyli na przykład 5 metrów wystarczy 2,5 mm Zgadza kwadrat. się, tak. Jak Chodzi o jest przestrzeń. grubszy, to wtedy basy idą w górę, a wysokie zaczynają maleć. Czyli do dużych kolumn lepiej stosować cienkie kable niż grube. A wszyscy mówią, że czym grubszy, tym No lepszy. właśnie, Znaczy no, wszyscy, niektórzy. Nieporozumienie. Tak. Kolejny dogmat audiofilski, prawda? Tak, tak. Bo mała rezystancja Dobrze. to jest po prostu rewelacja. Tak. To nie chodzi o rezystancję, czyli o taką bierną oporność dla ruchu, nazwijmy to, elektronów w przewodniku. Wittore pyta o powiązanie germanowych z głośnikami, to już mówiłeś. Nie ma, potwierdza Arkadiusz Łysiak, że nie ma uniwersalnego kabla. Z kolei nie rozkłada co najwyżej mini wieże z marketów. Nie wiem, do czego Normal tutaj pisze. Okej. Aha, mowa jest o ustrojach jeszcze, że na Allegro można kupić za niewielkie pieniądze. U mnie zamienił takie marki jak Triangle, Audiophysic, Monitor Audio. Aha, tu jest jakaś starsza jeszcze dyskusja bo Normal sobie kpił z naszych ukochanych starych kolumn antycznych Grundiga. I ja troszeczkę tu chyba przeskoczyłem na jakieś starsze wątki, przepraszam. Oho, ile tutaj jest, oj, będziemy do północy to chyba wyjaśniać. Maciej pisze, że Grzesiek Tannoy M1, a nie Mission chyba. Tak, a propos Tannoy M1, tego, tak, co Tannoy mówiłeś. M1 jest lepszy od Tannoy M2, tak, zgadza się, tak. A Tak. Mission to był Czyli to był wzmacniacz. 2 do Tak. DM640, tak. Mi się tam coś może wzięło, Tak jest. przejęzyczyło. Czyli to błąd w druku. Dobrze. Tak. Z kolei Somushizm pisze, że Mission 751 w tej cenie są warte uwagi. Dwudrożne małe, nie ma co za dużo oczekiwać przez rozmiar, ale ciekawie czarują. Z budżetowych Słyszałem o totalnie nich, to ale nie 731. Słyszałem o Tak, nich, a ale z budżetowych nie. poleca 7. Okej, 731 poleca. Dobrze, jeszcze Robert, nasz krótkofalowiec. Michał, jeśli chodzi o kable, to powyżej 350 Hz zjawisko naskórkowości zwiększa znacząco impedancję kabla. No mówiło się, że ta naskórkowość to występuje przy kilohercach czy megahercach, ale czy ona jest już tak widoczna, słyszalna, czy wpływa przy tak nie małych wiem, wiesz, częstotliwościach? Nie wiem. Ja też nie wiem, nie badałem, nie rozgryzałem tematu w sumie, szczerze mówiąc, bo To trzeba by to jest tak w techniczna laboratorium sprawa. fizycznym naukowcy. Dla fizyków, Zadanie dla ja naukowców. jestem audiofilem, nie fizykiem, nie będę rozgryzał aż tak doszczętnie Tak. tego tematu, bo pracy nie będę pisał jakiejś na ten temat. Wszyscy domagają się naukowego uzasadnienia, żebyś wyprowadził wzory na tablicy, a tu trzeba po prostu mieć uszy do tego. No Im większa życia mi częstotliwość, tym zbrakło. tak, najlepiej mieć aktywne kolumny, napisał Robert. Z kolei Arkadiusz pisze, że Box 2500 pasuje mu ampli R48. Połączenie przedwzmacniacza z 35, czyli R35 z końcówką z R45, czyli do boksów 2500. Takie ma doświadczenia. No, takie Z swoje kolei jeszcze własne. Robert pisze, że na skórkowości, że przy 350 Hz
impedancja rośnie o jakieś 60%. Tak podobno z jego obliczeń czy jakichś innych źródeł wynika. Możliwe. Nie wiem. Okej, to już byłoby bardzo niski pułap, bo to 350 Hz to Tak, gdzie 350 indziej Hz to, czy megaherców, prawda? to jest dość nisko w sumie. Głos jest tam na poziomie Tak, to 1 jest do 3 kHz. średnica. Nie? Tak, dolna średnica, to już nawet Tak. kurczę, perkusja tam gdzieś wchodzi spokojnie na te częstotliwości. Mhm. W zależności Robert jaki. napisał, że ma pomiary zasilaczy impulsowych. Te dane, którymi się tutaj posługiwał, twierdzi, że to są pomiary zasilaczy impulsowych, czyli mierzył impedancję przy wzrastającej częstotliwości sygnału wejściowego. Tak domniemywam przynajmniej. Okej. Grzegorz, plan był taki, żeby jeszcze omówić różne pytania, które były w poprzednich 2 audycjach. Ja myślałem, że pół godziny łykniemy temat ustawiania kolumn, a tu mamy już 2 godziny, nie więcej, 3 godziny. Niestety Miało być naszych krótko. słuchaczy i twoja erudycja po prostu tak rozszalała się, że zrobiła nam się 3-godzinna audycja, ale mam nadzieję, że nasi widzowie będą zadowoleni z tych doświadczeń. To ostatnie, umówmy się, że to ostatnie pytanie z czatu. Somnusizm mówi tak, że temat odnośnie opampów, jeszcze do ciebie pytanie, Grzegorz. Na archiwalnej stronie wskazywałeś na OPA 627, AD 797 i AD 825 jako godne uwagi. NE 5532 jako nudne. Pytanie, czy w wersji Signetics 5532 i 5534 nadal jest B? Czy wersja Signetics w tych opampach coś zmienia? Signetics jest to Philips generalnie, bo podlegały pod Philipsa Signetics. I powiem tak, no to były archiwalne, bardzo archiwalne wpisy. Ja w swoim markamie używam 797 i lampy na wyjściu, a w drugim markamie, który nie potrzebował lamp do tego, to były trochę tam inny układ, to używałem 825 i bodajże już nie wiem na wyjściu co tam było, a zapomniałem, gdzieś mam zapisane. NE 5532 to są czy Signeticsa, czy Philipsa, bo one tam występowały pod tą nazwą i pod tą nazwą. To są dobre układy do pewnych urządzeń. Nie we wszystkich grają dobrze w urządzeniach, ale bardzo dobrze sprawują się na przykład w quedzie. W digitalu, czy tam w tym, tam jest dość, tam jest przetwornik 7223 bodajże, Bitstreama. Ja tam próbowałem zmienić ten amp na wyjściu i żaden nie zagrał ciekawie, tak samo jak w Rotelu 965, który też jest na tym samym przetworniku. I też nie dało go się za bardzo czymś zastąpić. No, można było cudować różne cudowieńka, ale zawsze coś było nie tak, brakowało. Czyli w pewnych układach on był stosowany też w 960 bodajże, tylko że tam już nie były Signeticsa, tylko były japońskie, te jak one się tam nazywały. Nie Nationale, nie jeszcze. No w każdym razie innej firmy, oni tam, bo one były produkowane w paru fabrykach na całym świecie, więc i w Philipsie i w Marantzu 94 one były stosowane i tam wymiana ich na inne powodowała poprawę, że było lepiej, że tu akurat dawało to coś, zmiana tych ampów. Gdzie jeszcze je stosowali? W tych tańszych, tych Philipsach to były tam inne.
to nie stosowali tego, tylko w późniejszym okresie. W Arkamie na wyjściu 34 były stosowane, 55-34 też na wyjściu. Też no, w pewnych przypadkach, w zależności z jakim systemie, też one zagrają. Nie są to złe ampy. Stare, mają taką swoją charakterystykę i da się tego słuchać. Ja wiem od JRC, tak, w tych, no ktoś mi podpowiedział, no tak, zgadza się. Mam ich trochę, tych ampów jeszcze mi zostało, cały worek różnych firm. Czasami się bawię i tam coś tam sprawdzam, ale nie zawsze to daje efekt, że jest poprawa. Mówię, w niektórych układach są niezastąpione, a w niektórych dają poprawę, wstawienie czegoś innego. Ale to też jest sporo zabawy, bo to wszystko zależy od układu, z jakim się to znajduje, bo i wzmacniacz i kolumny też mają wpływ na to. Czyli to są dobre układy. Jeżeli gra dobrze w danym układzie i spróbujesz wymienić i nie będzie tak dobrze, to należy je zostawić i się nimi nie przejmować. 34 też tak samo, no, nie na wyjściu, nic lepszego nie znalazłem. Dziękuję za odpowiedź. Ja dla mnie 7,9 wstępny i na wyjściu 5,5,3,4. Tak, no ja też 7,9,7 mam na tym za przetwornikiem, bo na wyjściu on nie gra ciekawie. A na wyjściu mam chyba coś innego, ale tam jeszcze lampy są, to dlatego zmieniłem. Ale 3,3,4 na wyjściu jest spoko. To jest dobry układ do wyjścia. A 797 na wyjście nie jest dobry układ. One są dość małe, szumy mają, ale coś tam się u nich dzieje, jak na wyjście się da. Są troszkę chyba za ostre, czy coś. Już nie pamiętam. Wiem, że na wyjściu ich nie lubiałem. No. To chyba tyle na ten temat. Super. Super. Somnuszizm. Dziękuję w takim razie za odpowiedź. Wobec tego zamykamy temat pytań z czatu. Grzegorz, w takim razie należą Ci się brawa, fala. Grzegorz, Twoja erudycja jest oszałamiająca. Na każdy temat w jakichś szufladkach pamięci wyciągasz. Coś tam wyciągam, tak, bo to tyle lat, to człowiek, wiesz, sam zapomina. Nieraz robiłem coś tam kiedyś i teraz coś tam mi się trafia, żeby to zrobić to samo. Ja się zastanawiam, kurczę, co ja tam robiłem w ogóle i szukam gdzieś tam w notatkach, gdzieś tam sobie coś pozapisywałem i patrzę, co ja tam, kurczę, robiłem, żeby nie od nowa nie myśleć nawet. Nie pamiętam po prostu, co trzeba było zmienić, żeby było dobrze. Ale już się nauczyłem, że zapisuję sobie model i co tam ewentualnie, żeby później jak za 10 lat będzie trzeba coś dłubnąć, to żebym nie musiał od nowa kombinować. Bo to jest jednak trochę pracy. Odkrywać Ameryki. No tak, żeby od nowa nie odkrywał tego. Tak, Janusz przytoczył, że niektórzy są zawiedzeni, że tak krótko, to powiem tak, że ciąg dalszy za chwilę nastąpi, bo ja mam jeszcze parę minut krypto czy jawnej reklamy. W takim razie bardzo, bardzo Ci, Grzegorz, dziękujemy za 3 godziny szalonej erudycji, porad, wskazówek. No, jakby zebrać te 3 audycje, to książka by powstała. Grzesiek, powstałaby książka pokaźnej objętości. Tak, ale kto ma czas na pisanie? Ja nie jestem z tych, co lubią pisać. Może za dużo gadam, ale pisać na pewno nie lubię. Grzegorz, ale teraz są takie systemy AI, które robią transkrypcję automatycznie i możemy coś wymyślić w tej materii. Maciej, dziękuję za poświęcony czas i super audycję. Podobało mu się. Gorąco dzisiaj i tylko pół spotkania. Do następnego. To znaczy widzę, że koledzy się tutaj już rozchodzą przedwcześnie, bo ja w takim razie odpalę drugą prezentację, krótką. Tylko pokażę jedną płytkę, która dotarła, więc to, co mieliśmy na sumieniu zaległości z którejś tam audycji, po prostu te płytki do nas dotarły i będziemy je tym osobom, które wygrały wtedy te płytki, rozsyłać.
Jeszcze raz podziękowania dla Grzegorz, dla Ciebie za Twój wkład i że pozwalasz się cieszyć wielkim dźwiękiem, no bardzo takimi budżetowymi klockami i metodami, ale jednak wielkim dźwiękiem. Podziękowania od somnuszizm. Trudne słowo. Dzięki. Za wysłuchanie, za wytrzymanie. I jeszcze tak, słuchali z uwagą, zadawali pytania. Tutaj koledzy na czacie, na większość systemów za setki tysięcy można tylko słyszeć, czego tu brakuje. Pozdrowienia. Dziękuję za to, co robicie. Bardzo dziękujemy, my również, ale szczególnie Grzegorzowi, który jest twórcą tych właśnie odkryć i układów. Tak, wiadomo, o kogo chodzi. Chodzi o naszego Grzegorza. Wobec tego należy mu się jeszcze perkusja i jeszcze oklaski dla Grzegorza. Starczy już. A propos książek, ktoś pyta. Jak tam książki? No właśnie wywołał Sławok Wilka z lasu. Właśnie odpalam książki. Dobrze, zatrzymujemy tą prezentację, może kiedyś do tego wrócimy. I ja szeruję coś, co przygotowałem na dzisiaj jeszcze. Jeżeli ktoś wytrzyma, to zapraszam. To zapraszam. Grzegorz, nie wiem, czy masz siły jeszcze posłuchać kilkanaście minut. Jeżeli masz, to zostań, jeżeli nie, to... Wezmę sobie tak głośno mówiący, wstawię, to będę słyszał. Okej. No, wyciągnę słuchawki po prostu, wiesz, i będzie mi gadało. Dobra. Wobec tego pozwólcie, że jeszcze parę minut posłużę się przygotowaną prezentacją, ponieważ a propos książek, zeszłego roku w sierpniu mówiłem o warsztatach, które się odbyły i zostały udostępnione, ale ciągle e-book ten na temat testowania sprzętu audio był nieukończony. Wobec tego no, muszę się przyznać do porażki, zajęło mi to rok, żeby ten temat, więc pisanie książek to jest ciężki kawałek chleba, przynajmniej dla mnie. E-booków również. Niemniej jednak ten temat wraca. Albumy do testowania audio hi-fi. Ten e-book już jest gotowy. Wobec tego powiem kilka słów na jego temat. Pozwólcie, że w takim telegraficznym skrócie mój cel chodzi o tak zwaną sesję odsłuchową, czyli żeby dla kogoś, kto no nie ma w tym może doświadczenia, stawia pierwsze kroki, trudno mu wystartować z własnymi odsłuchami czy oceną sprzętu na jej podstawie, dać jakieś takie kompendium wiedzy. Wobec tego były tam w sierpniu zeszłego roku warsztaty składające się z 4 takich warsztatów dwugodzinnych i one są dostępne, ale jeszcze dla tamtej grupy, która wtedy je zakupiła. Natomiast obecnie ruszam z tym e-bookiem pojedynczym dotyczącym doboru muzyki, nagrań, albumów do testów sprzętu audio. Tutaj są pytania, jakie poruszane są w tym e-booku. Okładka jego wygląda roboczo właśnie w ten sposób. I cóż to jest takiego sesja odsłuchowa? Chodzi o to, żeby puszczając jakieś nagrania czy muzykę, wyrobić sobie zdanie na temat zestawu audio, no w tym konkretnym też pomieszczeniu, ale szczególnie nam chodzi najczęściej o jeden klocek, który badamy, ale w konkretnym zestawie audio. Jaką muzykę dobrać, jak wyciągać wnioski z takiej sesji, co mówią uszy, co emocje, a co tabelki czy opinie innych osób. Jak to nazwać, to co słyszymy? Chodzi o dobranie jakby pewnego, nazwijmy to,
słownika, którym moglibyśmy się w miarę dobrze posługiwać. Grzegorz, pojawia się jakiś, przepraszam, przydźwięk. Jakbyś mógł wyłączyć mikrofon, spróbuj, może będzie OK. O, teraz jest dobrze. I teraz tak, wobec tego Ja wyciągnąłem i może dlatego się przeżył. O, teraz cię słychać? No, słuchawki wyciągnąłem i dlatego był przydźwięk. Włożyłem je z powrotem. Aha, dobra. Dobra, to na chwilę wyłączę ci. Wyłącz mi dźwięk. Mikrofon. OK. Dobra, na chwilę wyłączyłem. I teraz tak, e-book też zawiera tabelę, gdzie te pojęcia podstawowe są zdefiniowane, które oceniamy przy odsłuchu, i checklisty, które pozwalają jakby ogarnąć ten temat już tak liczbowo. Za chwilę zobaczycie jego spis treści, natomiast cały problem omawiany w e-booku główny sprowadza się do doboru muzyki, która będzie w naszym jakby arsenale, która nam powie dobrze, źle, wysokie, niskie, średnica, bas i tak dalej. W związku z tym cały ten e-book mówi o doborze muzyki do tego właśnie celu. Czy to ma być muzyka akustyczna, czy muzyka, którą słuchamy w większości czasu, na przykład 80%, jaka to powinna być muzyka, czy musimy kupić specjalne albumy, czy może te, które są u nas na półce i odpowiednio je dobrać, czy masz albumy referencyjne, jakie to są, czy znasz je na pamięć, to kolejne kwestie, które są tam poruszane, oraz referencyjnie nagrane płyty, samplery audiofilskie omawiam, kilkanaście różnych samplerów, też albumy techniczne, na którym są, jak dzisiaj Grzegorz mówił, na przykład tak zwane swapowanie, czyli częstotliwość, która przychodzi na wejście, zmienia się od 20 Hz do 20 kHz płynnie, albo co jakiś odstęp, na przykład co oktawę. Pozwala to wyłapać pewne mody czy rezonanse sprzętu, bądź też elementów dekoracji mebli w pomieszczeniu. Oraz płyty specjalne, tak zwane do demagnetyzacji i tak dalej. Również są w tym e-booku omawiane. Omawiam, co to jest tak zwany album First Check, jak go wybrać, jakie kryteria, czy łatwo, czy nie, jakie zasady powinny tym kierować, ponieważ jest tak, że czasami mamy możliwość odsłuchać na danym sprzęcie, na przykład na targach, w salonie audio, jeden utwór, który trwa 2-3 minuty, może 5, góra, i na podstawie tego utworu musimy wyrobić sobie zdanie. Kupuję, nie kupuję, jestem zainteresowany, czy też nie. Opisuję też, jak zrobić sobie listę takich nagrań. Do tego służy specjalny arkusz, który również można sobie skopiować i wykorzystać.